witam Krzysztof, witam Okiem Bagiennika. Zaraz zaczynamy. Dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Panie i Panowie, witam bardzo pięknie w ten piękny sobotni wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj obejrzymy sobie bardzo fajny film Omen. Tak, jest to klasyk z 1976 roku, więc kilka wiosen sobie już liczę jak najbardziej. Gregory Peck, a także Lee Remick w rolach głównych, Panie i Panowie. Witam bardzo serdecznie Krzysztofa, witam bardzo Okiem Bagiennika. Z tym filmem łączy mnie, powiedzmy, sentymentalna więź, gdyż to zarówno ulubiony film mojej mamy, jak i najlepszej przyjaciółki. No i widzisz, no i w tym momencie super wszystko się zgadza. Słuchajcie, więc przygotujcie sobie swoją właśnie kopię tegoż filmu. Jedna ważna rzecz, Panie i Panowie, jeżeli nie macie takowej, film jest dostępny na Disneyu+. Jak najbardziej jest w pakiecie, można sobie go obejrzeć, więc nie ma najmniejszych problemów. Dam Wam chwileczkę, żeby przygotować. Tutaj oczywiście w tym momencie poprzesuwam rzeczy, żeby mieć przygotowane. Disney+, proszę bardzo, tutaj już jest u mnie odpalony. Film ma godzinę 51 i 28 minut, więc rzeczywiście prawie 2 godziny dobrego straszenia. Czy widać? Proszę bardzo, przenoszę. I widać. Od razu tym wszystkim mówię, którzy nieraz wchodzą. Stary, ale gdzie ten film? Pokaż go, włącz. Co ty robisz? No niestety, Panie i Panowie, nie mogę. Nie mogę oczywiście, ponieważ prawa autorskie nie pozwalają. Właścicielem praw autorskich jest, kiedyś było 20th Century Fox, teraz jest oczywiście Disney, więc rzeczywiście tak to jakoś, Panie i Panowie, wygląda, że no niestety nie możemy. Jak widzicie tutaj, tak troszeczkę niewyraźnie jest, ale nieważne. W każdym razie, albo bądź co bądź, w każdym razie wąs się sypie i wszystkie donaty, jakie w tym miesiącu wpadną na ten kanał, wpadną od Was, oczywiście są przeznaczane na Movember, czyli na walkę z rakiem prostaty, a wszyscy panowie powyżej roku 40 powinni się, panowie, dbać o swoje klejnoty, jak to ładnie się mawia. Więc tak to rzeczywiście jest. Jutro na drugim kanale naszym gościem będzie Jędrzej Jezierski, Panie i Panowie, więc pogadamy sobie o pracy aktora. Troszeczkę będzie oczywiście o Koronie Królów, bo tam w tym momencie można go zobaczyć, można go podejrzeć. I cóż, tak to wygląda. Za tydzień najprawdopodobniej sobie obejrzymy Szczęki. Tylko motyw jest taki, ja próbuję to wszystko ogarnąć, ażebyśmy mogli te filmy oglądać. Na przykład wiem, że na Twitchu, ja tam oczywiście na Twitchu również jestem obecny, możecie mnie szukać, Marcinowe recenzje. Na Twitchu można pokazywać filmy, które są własnością platformy Amazon Video Prime. Ostatnio próbowałem, niestety jakoś to nie wychodzi, nie wiem co jest grane, czy akurat problemy sprzętowe, czy rzeczywiście jakoś to jeszcze w Irlandii jest niedograne, no bo ja akurat mieszkam w Irlandii i nie można było inaczej. Film się włączał, ja go widziałem, ale akurat tutaj, skoro miałem otwartego obok Twitcha, niestety nie pokazywało, więc jeżeli będzie wszystko dograne, tam będzie te filmy już można pokazywać, więc tam będzie dużo ciekawiej, dużo inaczej. Witam, Krzysztof. Dla mnie ten film dzisiaj jest tylko niezły, wolę Egzorcystę. Egzorcysta również dobry film, też pomysł na to, żeby go właściwie obejrzeć, bo jest fajnie, mnóstwo jest ciekawostek, bo tutaj sprawdzałem sobie na IMDb, no to jest pokazane 126 ciekawostek, w tym, jak ładnie jest napisane, 31 spoilery, czyli 31 zdradza fabułę, ale postaram się albo gdzieś tam w momencie, kiedy już przejdzie ta akcja oczywiście, która ma miejsce w tym filmie, albo jakoś inaczej, więc zobaczymy, Panie i Panowie, jak to będzie wyglądało. Więc mam nadzieję, że macie przygotowane swoje filmy, więc nie przedłużamy oczywiście i zaczynamy. Gdzie tutaj mam to wszystko? OBS jest elegancko, tutaj żeby się nic nie wyłączyło, bo jak się wykrzaczy, to będzie rzeczywiście
słabiutko, panie i panowie. A my zaczynamy. Na końcu, jak zawsze, oczywiście podam wam ocenę tego filmu, każdego filmu ocenę wyrzucam, aż nawet włączę sobie już film web, żeby sprawdzić, czy czasem już lata temu, bo jak mówię, film jest z 76 roku, czy ja go czasem już dawno temu nie oceniłem, nie powiedziałem, rzeczywiście wtedy był tak, a nie inaczej, no ale to wiadomo, że z czasem zmienia się gust i różnie z tym może być. Akurat sekundkę, jeszcze włączę sobie właśnie tutaj film web. Jest 76 rok. Czy był oceniony? Nie, nie był oceniony. I jak najbardziej. A w ogóle też fajnie, że go teraz oglądamy, bo w tym momencie kończymy Jeepers Creepers w cyklu kultowe horrory. Później będzie, co tam wybraliście? Aha, Władca Lalek, a później będzie Omen, więc jak najbardziej super, bardzo fajnie. Więc panie i panowie, nie przeciągamy i zaczynamy. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Sobie tu muszę oczywiście jakoś tak głośność ustawić, żebym ja słyszał, a żeby YouTube nie słyszał, bo nas wyhaczy. Ja wiem oczywiście, że my sobie elegancko gadamy i wy nie słyszycie filmu, przynajmniej w domyśle, ale jakoś tak, że to jest, że życzę. Witam, dla mnie Egzorcysta, jak i Omen to świetne kultowe filmy, pisze Jarosław. Bardzo nas to cieszy. Jarku, wbija jak najbardziej. Film jest dostępny na Disneyu+, więc jeżeli masz, to jak najbardziej włączę sobie, chyba że masz wersję fizyczną, także możesz sobie jak najbardziej wrzucić. Omen. Ta piosenka naprawdę to jest w ogóle niesamowite coś, ponieważ jest to jedyna piosenka, nie chodzi mi o ścieżkę w sensie o muzykę, tylko o jej piosenkę. Ave Satani bodajże skomponował oczywiście Jerry Goldsmith. Jest to jedyna piosenka, która była nominowana horrorowa w trakcie trwania Oscarów, więc wiele oczywiście lat, a dodatkowo ona nie jest śpiewana po angielsku, bo ona jest cała po łacinie, panie i panowie. W ogóle Jerry Goldsmith, który jak już mówiłem wcześniej, napisał muzykę do tego filmu i napisał piosenkę, czyli nominowany był w 2 kategoriach, powiedział do Richarda Donnera, który jest reżyserem, mówi, nie, ja nie chcę, ja już tyle razy byłem nominowany i za każdym razem uśmiechać się, mimo że nie dostajesz Oscara, ja nie chcę. Ale Donner mówi, słuchaj stary, uwierz mi, tym razem dostaniesz. No i co? I oczywiście, że tak, dostał Oscara za najlepszą muzykę. Nie za nie za najlepszą piosenkę, ale za najlepszą muzykę. Wiele osób pewnie nie skojarzyłoby, że proszę bardzo, Gregory Peck w horrorze. No jakoś tak to rzeczywiście wyszło. Po latach on sam zresztą powiedział, że przyjął rolę człowieka, który tak naprawdę jest zdręczony tym, że jego dziecko może być, co z nim nie tak, że antychryst, ponieważ niestety rok wcześniej, przed tym filmem, zmarł jego syn, próbuję wyłowić jego imię, syn Jonathan, popełnił samobójstwo. No i niestety on mówi, że nie było mnie dla niego, nie było mnie przy pogrzebie i w ogóle, bo gdzieś tam pewnie jakiś kolejny film kręcił, więc stwierdził, że jak najbardziej chciał wystąpić w tymże filmie, sobie to wymyślić. A w ogóle rola Damiena, bardzo charakterystyczna. Wiemy dobrze, że gwiazdy dziecięce nieraz pokazują się w filmie, a potem nagle znikają, nie ma ich i dziękuję bardzo i już po wszystkiemu. Podobnie było oczywiście z Harvey'em Stevensem, bo on akurat wcielił się w rolę Damiena, ale podczas przesłuchań do tego filmu Richard Donner, czyli reżyser, powiedział każdemu z dzieciaków, słuchajcie, macie się jak najbardziej wkurzyć na mnie. I to chodziło konkretnie o scenę, kiedy atakują Catherine Thorne, czyli matkę, czyli macie na mnie się wyżyć, macie zrobić coś, co rzeczywiście się da. No więc Harvey zaczął się drzeć, zaczął się krzyczeć, kopnął go w genitalia i zaczął jeszcze go drapać. To Richard mówi, dobra, boli, ale to jest ten chłopak. Ufarbujcie mojego blond włosy na czarno. I mamy Damiena. Rzeczywiście bardzo się to wszystko się dzieje. Witam bardzo. Tutaj widzę, że oczy dołączają. Witam cię, Robert Paluszek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądamy Omen z Gregory Peckiem, więc włączaj swoją własną kopię. A jeżeli nie masz, to jest dostępny na Disney+. Nawet u góry na czacie jest przypięty link do tego filmu na Disney+, więc możecie spokojnie włączyć i odpalić swoje konta. W tym momencie mamy, tu nie pokazuję czasu, jak tak jest. W tym momencie mamy 3 minuty i 30 sekund. Także jak najbardziej zapraszam do oglądania. Tutaj widzę, że gadacie o The Thing i bardzo dobrze, bo to bardzo fajny film również. Chyba odtwarzanie na Disney Plus to nie był najlepszy pomysł akurat, bo widzę, że ten czasomierz, który jest na dole, ten zegar nie pokazuje się zbyt fajnie, no ale cóż, człowiek się uczy na błędach.
W ogóle, Robert, witam Cię bardzo serdecznie, bo zauważyłem, że dopiero co dołączyłeś do nas, czy to na Instagramie, czy chyba na Discordzie również, także witam Cię witam Cię w skruchowisku, można by rzec. W tym filmie ważną rolę odgrywają zwierzęta. Jeżeli już widzieliście ten film, a jest duże prawdopodobieństwo, bo już sam film ma 46 lat, problem był z psami. Jest tam właśnie taka ładna scena, kiedy mają one zaatakować panią Boylock. No i rzeczywiście nie dało się, ponieważ ten psiak, jak podbiegł do pani Boylock, to zaczął ją lizać, zaczął się łasić, on chciał być głaskany, bo to po prostu był taki rodzaj zwierzęcia. On nie chciał rzeczywiście być wredotą, no ale jakoś tam coś się udało, coś można było zrobić. Dobry wieczór, Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. Oglądamy dzisiaj Omen, więc włączaj swojego Disney Plusa albo swoją fizyczną kopię, albo gdzie tam sobie lubisz oglądać i jedziemy z koksem. Tak, znam, Krzysztofie, bardzo dużo filmów w domenie publicznej, aczkolwiek tych nie będziemy również oglądać, ponieważ po pierwsze, primo, cytując świetny film, bardzo często są to filmy złej jakości. Po drugie, primo, mimo wszystko, że te filmy są dostępne, są słabej jakości, no to też ludzie, wytwórnie, czy ktokolwiek tam próbuje mieć prawa, cały czas się one domagają się o prawa autorskie i co chwilę dostaje od YouTube'a jakieś powiadomienie o roszczenie praw. A po trzecie, primo ultimo, jakby to powiedzieć, cytując, tych filmów jest ograniczona ilość. To znaczy takowych, które ja bym chciał wam pokazać, bo mimo wszystko można byłoby pewnie jakieś tam wyczaić filmy amatorskie, niezależne i tak dalej, no ale to nie byłyby takie filmy, które byśmy chcieli oglądać. Tutaj już kilka razy, właściwie obejrzeć, tutaj kilka razy oglądaliśmy takie rzeczy, które się nie dały naprawdę do powtórzenia i było bardzo, bardzo, panie i panowie, słabo, więc jakoś sobie damy radę. Mhm. Gregory Peck, a żeby wystąpić w tym filmie, no budżet był niewielki. Richard Donner dopiero debiutował w kinie. Tak, takie to były, panie i panowie, czasy. To jeszcze było przed Supermanem oczywiście, to było jeszcze przed Zabójczą bronią i tak dalej, i tak dalej. Więc Gregory Peck wziął strasznie zaniżoną, że tak powiem, wypłatę. Bagatela, jakieś tam $250,000, co to jest po prostu. Pamiętajcie, to są czasy, kiedy Gregory Peck mimo wszystko był gwiazdą. Dzisiaj byśmy powiedzieli pokroju pewnie Brada Pitta czy Jennifer Lawrence. No i rzeczywiście wziął te 250, ale zagwarantował sobie, panie i panowie, 10% zysków. A film zarobił ponad 60 milionów w Ameryce. W sumie, aż nawet jeszcze sprawdzę dokładnie, ale mi się wydaje, że zarobił około 90 milionów dolarów na całym świecie. To jest oczywiście bez uwzględnienia jakiejkolwiek inflacji, panie i panowie. Nie, 61 milionów dolarów na całym świecie film zarobił, więc całkiem potężne pieniądze. I jeżeli weźmiecie pod uwagę, że on sobie zagwarantował 10%, no to do tych 250 tysięcy dolarów, na które się zgodził, trzeba doliczyć bagatela 6 milionów dolarów. 76 rok. 6 milionów dolarów teraz to jest ogromny pieniądz, to jest potworne pieniądzury, a wtedy no to było jeszcze, można się domyśleć, dużo więcej, panie i panowie. A ja przypominam, że w tym momencie Omen mamy go na 7 minucie i 40 sekundzie, dokładnie w tym momencie. Tak, zgadza się, Noc żywych trupów George'a A. Romero już oglądaliśmy. To ona tylko trafiła do domeny publicznej przez błąd. No niestety ktoś tam zapomniał dodać znaczka bodajże. I jakoś tak to się rzeczywiście dziwnie stało. Ten film obok właśnie Egzorcysty, a także filmu Romana Polańskiego, mowa oczywiście o Dziecku Rozmary, no to jest jeden z klasyków lat 70. właśnie te mroczne, diabelskie filmy, no to rzeczywiście dosyć poważna sprawa i dosyć ciekawe to wyglądało, panie i panowie. Pierwszą zasadą, którą Richard Donner, czyli reżyser, wprowadził, to poprosił scenarzystę, czyli Davida Seltzera, ażeby usunął wszystko nadnaturalne. Tutaj miały się pojawiać, panie i panowie, demony, gdzie są kopyta i tak dalej, takie rzeczy.
jakieś czarownice, takie różnego rodzaju dziwne wizje i stwierdził, nie, nic, co nie może być w jakimś sposobie, w jakiś sposób umiejscowione w świecie realnym, nie ma tutaj być, jak najbardziej. Jak najbardziej. Troszeczkę to oczywiście zmieniono, ale rzeczywiście nie tak bardzo. Taki był pomysł reżysera, no i rzeczywiście widać, że to wyszło naprawdę bardzo dobrze. A jeszcze wracając do wypłaty, okazuje się, tutaj doczytałem, że jak najbardziej jest to największa wypłata, jaką kiedykolwiek Gregory Peck otrzymał za film, więc nie Moby Dick, nie żadne inne rzeczy, ale akurat właśnie Omen. No i trudno się dziwić, bo jeżeli sobie przypomnimy, to Omen, panie i panowie, oprócz tego, że mamy film, mamy kontynuację, mamy seriale i tak dalej, no to już jest klasyk. Także każdy fan horroru, każda fanka horroru musi przynajmniej raz obejrzeć. Nie mówię, panie i panowie, że trzeba ten film kochać, że trzeba ten film lubić, ponieważ każdy ma swoje gusta. Ja osobiście lubię jak najbardziej, ale to jest moje prywatne zdanie, ale trzeba ten po prostu film obejrzeć. Tylko po to, żeby powiedzieć, ok, podoba mi się, rzeczywiście jest fajnie, albo nie, dziękuję bardzo, skruch, ty gadasz głupoty, ten film jest beznadziejny. I zaczyna się. Oczywiście na bazie tego filmu, również jeżeli są tutaj osoby na czacie, które mają dzieci, no też po prostu każdy był kiedyś dzieckiem. Widać, jak się zmieniły czasy. Widać, jak to rzeczywiście wychowanie dzieci jest inne wtedy niż teraz. Witam cię, Paid McFly. Włączaj swoją wersję Omena i jedziemy i lecimy z koksem. Tutaj bardzo ładnie w teledyskowym skrócie mamy pokazane, jak dzieciaczek dorasta. Ja jakiś czas temu oglądałem na jednej ze stacji, a nie pamiętam w tym momencie na której, właśnie był serial Damien, no ale niestety bodajże po 1 czy 2 sezonach został anulowany i jakoś się nie udało. Właśnie osobą, która nalegała, żeby Richard Donner pojawił się w tym filmie jako reżyser, był Alan Ladd Jr. I on stwierdził, nie ma problemu, wyprodukuję ten film, ale Richard Donner, ty będziesz reżyserował. Do tej pory Richard Donner był znany tylko i wyłącznie chciałem powiedzieć z ról, ale z filmów telewizyjnych. Tylko i wyłącznie filmy telewizyjne reżyserował i stwierdził, to będzie dobra, może to być rzeczywiście świetna trampolina do kariery. Dość powiedzieć, że później się pojawił Superman, super współpraca z Melem Gibsonem, bo to jest Zabójcza broń, Teoria spisku, Maverick i tak dalej, więc jak najbardziej widać, że wyszło mu to na dobre. Krzysztof pyta, czy możemy obejrzeć Once Upon a Time in America Sergio Leone. Problem jest w tym, że ten film jest bardzo, bardzo długi. Jak dobrze zresztą wiecie, w ogóle już Omen również prawie 2 godziny. Ja celuję w godzinę 30 i jakiś czas temu oglądaliśmy to. Mowa oczywiście o tym miniserialu z Timem Curry z lat 90. To było 3 godziny i 5 minut. No i ja patrzyłem tak, jaka jest wasza oglądalność. No niewiele osób wytrwało, więc raczej próbuję oscylować w granicach godzina 30, godzina 40, aczkolwiek czemu nie, zobaczymy, 4 godziny, no widzisz. I też pamiętaj, że jeszcze jest wiele wersji, także no to już też zależy. I zaczynamy, i zaczyna się jazda, panie i panowie. Oczywiście przypominam, to jest wszystko magia kina, te dzieciaki nie widziały, czego nam się wydaje, że widziały, no różnie to da się odpowiednio ustawić kamerę i tak dalej, panie i panowie, więc wiecie jak to jest. Paid, w tym momencie widziałem 7 części, 6,5, 7 zacząłem wczoraj oglądać, ale po 20 minutach wyłączyłem, jest bardzo, bardzo, bardzo źle, przyznam szczerze, naprawdę nie jest najlepiej.
tym filmie również nie mamy zbyt wielu straszaków, zbyt wielu takich rzeczy. Richard Donner również był taki pomysł, że to nie ma być w ten sposób, to ma być bardzo usytuowane, umiejscowione w realiach, no, żeby to jakoś miało sens i nogi. Dobrze wiecie, że czasami jest tak, że lepiej straszyć tym, czego nie widzimy, jak chociażby w przypadku Szczęk, no, a tutaj akurat pokazuje, że udaje mu się to bardzo dobrze. Słuchaj, Krzysztof, oglądać takie długie epopeje gangsterskie, a prowadzić odcinek na żywo, gdzie opowiadasz przez 4 godziny o filmie, kiedy tutaj wiesz, że musisz patrzeć w kamerę, tutaj musisz czytać czat i odpowiadać, tutaj masz ciekawostki, sprawdzasz, czy ci YouTube nic nie wywalił, tu masz film, który musisz słuchać, a przy okazji musisz mówić ciekawie. Mówić ciekawie z tym nie mam problemu, bo akurat jak się mówi o swojej pasji, o tym, co się kocha, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo łatwo, ale dlatego ja na przykład wybieram filmy, które już widziałem raz, żeby spokojnie, jak się nawet nie skupię na akcji za bardzo, nic się nie stanie. Jak najbardziej nic się nie stanie, bo ja w tym momencie wiem, że ten film już widziałem, pamiętam. Nawet powiem wam tak, Omen będzie niedługo omawiany w cyklu Kultowe Horrory, recenzja jest już przygotowana. Ponieważ już jakoś czas temu widziałem ten film, więc mam to już zrobione, załatwione. Również, i to mówię do wszystkich wspierających, Lincoln już zmontował Predatory. Tak, jaki nosi tytuł kolejny film, który omawiam w cyklu Potworne Filmy, także jutro pewnie się pojawi, albo jeszcze dzisiaj wieczorem dla wspierających, a wszyscy sobie obejrzą recenzję oczywiście w poniedziałek. A my, panie i panowie, dzisiaj oglądamy Omen Richarda Donnera z 76 roku, Gregory Peck i Lee Remick w rolach głównych. W tym momencie jest 15 minut i 50 sekund. Jeżeli nie macie swojej kopii, włączcie Disney+, tam jak najbardziej film jest dostępny za darmo w pakiecie, więc nie musicie nic dokładać. Pate McFly, kurde, coś mi powiadomienie nie wyskoczyło na YouTube, na głównej mnie, Marcino, wyskoczyłeś, więc Pate, dobra sprawa, którą możesz zrobić, i jeżeli długo na przykład subskrybujesz ten kanał, a często YouTube coś zmienia, usuń subskrypcję, 5 sekund później włącz subskrypcję i upewnij się, że masz włączony dzwonek z opcją wszystko, bo dobrze wiecie, że tak samo jak ja lubię zmiany i YouTube też czasami coś próbuje, kombinuje i dobrze wiecie chociażby w układzie, jak to wszystko wygląda. Ostatnio na przykład oglądałem jeden z odcinków na żywo i serduszka się pojawiało, że można było wysyłać serduszka w trakcie odcinków na żywo. Inna sprawa, że mamy podziękowania, że można też wysyłać. Jeszcze inaczej, że pozmieniali, jak wyglądają przyciski subskrybuj i tak dalej, i tak dalej. YouTube cały czas coś próbuje, cały czas coś zmienia, kombinuje, więc jak najbardziej zrób tak, to powinno pomóc. Mówię, powinno pomóc. A jak nie, to pamiętaj po prostu, że co sobota 21:30 oglądamy film. Popatrzcie, jak ładnie ksiądz w tym momencie sobie mówi. Mamy moc, ale tutaj jest w kadrze, mamy cały czas zdjęcie Damiena. To jest rzeczywiście moc. No, a Richard Donner pokazał, że jest świetnym rzemieślnikiem i dobrze wie, jak to zrobić. Madame Perfumella pisze, dawno temu to oglądałam. Marcinie, ja na słuchawkach ciebie mam. Miło się ciebie słucha do snu. To już mówiłem, to nie jesteś pierwszą kobietą, która w ogóle pierwszą osobą, która mi to mówiła, że Marcin, z tobą się super zasypia. Bo rzeczywiście ja będę mówił w ten sposób. 50% wróć, 30% to jest mój głos, 70% panie i panowie to ten cudowny mikrofon, który sprawia, że to, co normalnie brzmi jak bełkot, tym razem rzeczywiście da się wysłuchać. Gregory Peck, jako oczywiście gwiazda tego filmu, również miał dodatkowo swoje prawa. Otóż zdarzało się często, że Richard Donner mówi cięcie, dziękuję bardzo, sprawdził, podoba mi się to, dobrze jest zrobione, a Gregory Peck mówi, nakręćmy to jeszcze raz. Czemu? No bo teraz było robione zbliżenie i mi się wydaje, że widać moje tutaj 2-3 podbródki, także jeszcze raz. Gwiazdy mają oczywiście swoje przywileje, swoje możliwości, panie i panowie, więc dokładnie wiecie jak jest. Page pisze, że ta muza Jerry'ego Goldsmitha, jak się film zaczyna, The Ava Satanim, ma klimat, ten motyw i wiadomo, jest straszne. No, mówiłem wcześniej, ta piosenka właśnie była nominowana do Oscara. Jest to jedyna jak do tej pory piosenka z horroru, a cała ścieżka dźwiękowa została jak najbardziej nagrodzona Oscarem i był to jedyny, to jest po prostu nieporozumienie, że Jerry Goldsmith dostał tylko jednego Oscara w swojej karierze. No, ja nie potrafię zrozumieć, jeżeli wy wiecie, jak to jest, panie i panowie, to dajcie znać, bo ja stwierdzam, że pewne rzeczy są
ponad moimi możliwościami pojmowania. Oczywiście za kilka dni ten odcinek w formie podcastu audio oczywiście trafi na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, więc możecie wtedy sobie to również posłuchać. Także warto sprawdzić, bo rzeczywiście tam jest potężna biblioteka tych filmów. Każdy odcinek tak naprawdę, panie i panowie, na żywo, który się pojawia, czy to na kanale Marcinowe Recenzje, czy Marcinowe Recenzje Ekstra, jest dostępny w formie podcastu audio, ale tylko oczywiście dłuższe formy. Pierwotnie postać Damiena miał się nazywać Domlin. Stało się tak, ponieważ scenarzysta, o którym już wspomniałem, czyli David Seltzer, miał sąsiada. Tam był rzeczywiście dzieciak i paskuda normalnie. Denis Rozrabiaka, przy nim to nic. I on był rzeczywiście wredota i miał na imię Demlin. No ale jak tak się okazało, że przekonano go po prostu, żona stwierdziła, nie no stary, nie robimy takich rzeczy. Damien będzie dobrze, będzie w porządku. Cześć Iron, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądamy Omen Richarda Donnera z 76 roku, więc włączaj swoją kopię, czy to fizyczną, czy na przykład na Disney+. U góry na czacie jest przypięty link do Disneya, możesz sobie spokojnie włączyć, odpalić. W tym momencie mamy, już mówię, 20 minut i 30 sekund. Widzę, że elegancko reklama wjechała. Ale takie już jest, panie i panowie, życie. Marcin, może mógłbyś jakiś film o rekinach z budżetem 2 zł będziemy oglądać i je można pokazywać chyba. No, wiesz co, może tak niekoniecznie specjalnie tutaj widzę, dopisujesz, tylko chyba ciekawostek o tym nie ma żadnych. Bardzo jest ciężko, czasami uwierz mi. Tutaj mam w tym momencie, jak już mówiłem, 7. część Władcy Lalek oglądałem i no te części właśnie, gdzie niemalże nie ma informacji o nich, bo o budżecie no to nie wspomnę, ale tak powiedzmy 3-4 ciekawostki staram się na recenzję przynajmniej jakieś tam wyciągnąć, żeby były sensowne. No różnie. Czasami się udaje, a czasami nie. Rekiny z plaży polecam, pisze Iron. Może nie skorzystam. Mi się wydaje, że po obejrzeniu Władcy Lalek, uwierzcie mi, jak do tej pory oglądam 7. część, jak na razie jedna mi się podobała, jedną mogę polecić, więc tam padnie chyba rekord bluzganych. Domyślam się, że Lincoln się zacharuje, panie i panowie. Kiedy film już był nakręcony, no i był w fazie montażu, Richard Donnell, a także Harvey Bernard poprosili producenta Alana Ladda, mówi, słuchaj stary, przydałoby się zatrudnić jakiegoś kompozytora, żeby rzeczywiście ta muzyka była sensowna, była dobra. Nie to, że gdzieś tam weźmiemy kawałek z tego filmu, tylko żeby rzeczywiście coś wymyśleć. Zatrudniono właśnie Jerry'ego Goldsmitha. Dostał za ten film $25,000. Jeżeli weźmiemy, że Gregory Peck zarobił 250 milionów plus 10%, czyli 6 milionów 250 tysięcy, tutaj 25, no rzeczywiście nagle okazało się, proszę bardzo, nominacja do Oscara, jedna, druga, Oscar, więc rzeczywiście 20th Century Fox, wtedy jeszcze Fox, pokazało, że no jednak czasami są rzeczywiście sensowne pomysły, czasami coś można fajnego wymyślić. Opiekunka do dziecka, która w tym momencie się pojawia oczywiście w filmie, pierwotnie miała być Irlandką, miała mieć irlandzki akcent. Wiadomo, włoska firma Mamona Casucci Szmal musi się zgadzać, a jeżeli mamy film, gdzie w jednej z głównych ról jest Irlandka, popatrzcie jaki był rzeczywiście radocha, jak się okazało, że We Are Interrogating New Bro, że Piotr Adamczyk pojawił się w serialu Disneya, to rzeczywiście wzmagano, ale potem stwierdzono, nie, coś zmienimy, ale zostało na tym, że ona będzie zimna, będzie stonowana, wycofana, nie będzie, no krótko mówiąc, nie będzie to najmilsza osoba w całym wszechświecie. Page pisze, oglądałem ostatnio twoją recenzję Marcino z Smakosza 3, to się nabluzgałaś. Było rzeczywiście grubo. Oczywiście z przymrużeniem oka, bo ja stwierdzam, że te recenzje bluzgane, te filmy są tak beznadziejne, że ich się nie da przecież obejrzeć normalnie, więc to bluzganie jest bardzo z przymrużeniem oka, no ale mimo wszystko
co się naśmiejemy, to nasze. Rekord bluzgania 365 dni. No, zobaczymy. Iron naprawdę nie jest to tak, że ja sobie stwierdzę, ok, no to w tym filmie będzie tyle i tyle bluzgów w takiej recenzji. Nie, to po prostu to samo z siebie wypływa. Ja mam, kiedy robię recenzję, mam punkty wypisane, chcę powiedzieć o tym, rzeczywiście wpleść tą, taką, inną ciekawostkę, żeby to rzeczywiście wszystko się fajnie słuchało, bo gdybym siedział przez 10 minut i wam mówił, że ten film jest słaby, bo to by nie miało racji bytu, a tak to rzeczywiście jakoś to fajnie wygląda. Tak, Madame Perfumela w Wilku z Wall Street rzeczywiście tam były jakiś wyznacznik, że bluzg, że słowna F oczywiście. Pozdrawiam algorytm, teraz nie będę wypowiadał, ileś tam razy zostało użyte. Kiedy mówimy o tym filmie, pamiętajcie, 76 rok, czyli 46 lat temu, jednym z chwyt Materkindody, można byłoby rzec, była oczywiście klątwa Omenu, bo reżyser Richard Donner sam stwierdził, że jak najbardziej bał się diaboła, bo gdzieś tam niby coś widział, więc jakoś tak to się stało i myślał, że ten film zabije dosłownie jego karierę. No ale tak mu się na szczęście udało, że po sukcesie tego filmu nakręcił w 78, panie i panowie, Supermana, wielki oczywiście hit. Dobrze wiemy jak to wyglądało. Później 85 rok to Goonies, rewelacyjny film, jedna z pierwszych ról Thanosa, czyli Josha, panie i panowie, Brolina, potem Zabójcze bronie, no i jak to rzeczywiście poszło. Także no, teoretycznie była klątwa Omena, o niej za chwileczkę troszkę będzie więcej, bo pamiętam, że gdy robiłem recenzję, to przygotowałem się, więcej tych będzie ciekawostek nieładnych, no ale to za chwilę. Na przestrzeni wszystkich lat oczywiście robienie filmów to się zmieniało, bo oczywiście abstrahując od tego, że bardzo często nie było ścieżki dźwiękowej, tylko wzięto tam gdzieś troszeczkę z jednego filmu, drugiego, trzeciego i tak dalej, no ale kiedy już dochodzimy do drugiej połowy lat 70., no to rzeczywiście już jest coraz bardziej zawodowo, czy chociażby mowa o filmie Szczęki Stevena Spielberga, gdzie wystarczy tak naprawdę tylko dwie nuty są bodajże, czy tutaj, no to jakoś to już działa zawodowo. Dokładnie ta scena była grana podczas przesłuchania i to tutaj młody aktor, który chciał być Damienem, kopnął reżysera w przyrodzenie. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie, jak najbardziej dzisiaj gramy Omena Richarda Donnera. Włączaj swojego Disney+, jeżeli masz, film tam jest dostępny za darmola. Teoretycznie też jest dostępny na Netflixie, nie ma na irlandzkim, ale znalazłem informację, że jest dostępny na Netflixie, a także na Apple Plus, bodajże to się nazywa, ale ponieważ nie mam Apple Plus, ani na moim Netflixie irlandzkim nie ma, więc możliwe, że na polskim jest, więc włączaj swoją kopię Omenu. W tym momencie film jest dokładnie na 27 minut i 35 sekund. Ja akurat oglądam z Disney Plusa i tak no niespecjalnie akurat jestem przyzwyczajony do tego, że cały czas jest linia i ten czas jakoś tak fajnie jest wyświetlany. Mówiłem wam, że film zarobił ponad prawie 61 milionów dolarów, ale oryginalny budżet na promocję, na reklamę tego filmu, to nie jest wkalkulowywane w budżet filmu, to było 2 miliony dolarów 800 tysięcy. Więc rzeczywiście, a wydano ponad 2 razy tyle. Więc rzeczywiście to zadziałało dosyć zawodowo, no bo jeżeli weźmiecie pod uwagę, że nawet 6 wydano, a zarobiono prawie 61, więc całkiem, muszę przyznać, że całkiem sympatycznie. Mówiłem wcześniej o klątwie Omenu. Po skończeniu tego filmu John Richardson, który pracował tutaj przy okazji tego filmu odnośnie efektów specjalnych, poleciał do Holandii, ażeby kręcić film o Jeden most za daleko. No i elegancko wszystko w porządku, ale w momencie, kiedy wracali on i jego asystent do hotelu, uderzyła w nich ciężarówka.
asystent zginął na miejscu, jemu się udało. I takich rzeczy przy okazji produkcji tego filmu i po tym, co się działo, było, panie i panowie, bardzo, bardzo dużo. Ja nie oglądam tego filmu, bo chcę spać spokojnie, ale mogę z wami pogadać, pisze mi się. Nie ma problemu. Rzeczywiście Omen, wspomniany wcześniej oczywiście Egzorcysta, a także Dziecko Rosemary Romana Polanskiego są filmy, które cały czas straszą pomimo tych lat. No i tutaj mamy tego psa właśnie, który się pojawia i ma być wredotą, a on po prostu wolał bardziej być głaskany, wolał być no, drapany, pieszczony, no ale to rzeczywiście twórcy mają swoje sposoby. Powiem wam troszeczkę więcej na temat tego przy okazji sceny w zoo, kiedy to właśnie babony chyba, tak się te małpy nazywają, a może goryle, a się okaże, że szympansy, że zaszaleją, więc rzeczywiście coś wam na ten temat więcej powiem. Witam cię, Iwan ZWZ, włączaj swojego Omena. Na czacie u samej góry jest przypięty link do Disneya+, tam właśnie ten film jest dostępny, możesz go odpalić, a my w tym momencie mamy 30 minutę i 10 sekundę. Oprócz tego, że Harry Stevens, czyli Damien, miał ufarbowane włosy, żeby tak sprawić, aby troszkę wyglądał bardziej mrocznie, również nosił on szkła kontaktowe, które sprawiły, że jego oczy były ciemniejsze. No wszystko po to, żeby nadać odpowiedniego tonu, odpowiedniego wyglądu, więc rzeczywiście dosyć to wszystko ciekawie wyglądało, panie i panowie. A jeżeli wrzucicie łapkę w górę, będę bardzo zadowolony. Niech algorytm nas niesie, niech widzi, że coś się ciekawego tutaj dzieje. A ten dzieciak, no ten aktor grający dzieciaka, czyli Harvey Stevens, grający Damiena, no, niespecjalnie zrobił karierę jako aktor, też chyba akurat niespecjalnie chciał, ale osoby, które na pewno tutaj są na czasie, a widziały film Omen z 2006 roku, tam właśnie się pojawia i tam gra właśnie blondyna, tam gra dziennikarza z tabloidu, więc rzeczywiście tam można go sobie zobaczyć, no ale to często się zdarza. Linda Blair z Egzorcysty właśnie pojawia się w filmie Krzyk, jako również reporterka, więc rzeczywiście takich smaczków można wynaleźć bardzo, bardzo dużo. A ta kampania reklamowa, o której wam mówiłem, że tyle pieniądzów poświęcono jej, no właśnie na tym się składała, że w trakcie tego filmu to i to się stało, że to i to się tej osobie przydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat tą klątwę Omenu właśnie jak najbardziej no, reklamowano, propagowano. Jedną z osób, która odrzuciła propozycję wystąpienia w tym filmie, no oczywiście, był Dick Van Dyke, bardzo znany wtedy, ale stwierdził nie, że to jest po prostu nie chce, ale po latach stwierdził głupi po prostu byłem, że odrzuciłem możliwość wystąpienia w tymże filmie. To się bardzo często zdarza, panie i panowie, że gwiazdy odrzucają propozycje. I jeszcze częściej się zdarza, że bardzo mało znany aktor, aktorka biorą, zaryzykuję i potem rzeczywiście z tego wychodzi coś pięknego. Johnny Depp w Koszmarze z ulicy Wiązów, czy chociażby Jennifer Aniston. Tak, Jennifer Aniston w Leprekonie, więc jak najbardziej można to w ten sposób podpiąć. A zanim, że tak jeszcze dokończę wątek Damiena, zanim Harvey został zatrudniony, nie udawało się. Naprawdę trwało to bardzo długo i nie udawało się znaleźć odpowiedniego dzieciaka, więc reżyser stwierdził, no to my zatrudnimy dziewczynkę i jakoś tak coś wymyślimy. Może akurat ona będzie dobra. W tym momencie mamy małpki, panie i panowie, babuny, nieważne jak zwał, tak zwał. Reżyser i osoba w zoo odpowiedzialna za to stwierdzi tak, no to my weźmiemy małe. Dopiero coś jakiś tam babon urodził, no i weźmiemy go do auta, ale okazało się, że pozostałe w ogóle nie reagowały, nic się nie działo, więc wzięli przywódcę, szefa tej grupy i kiedy te małpy reagują, ten przywódca jest w aucie i on po prostu, osoba odpowiedzialna za to w zoo, jak najbardziej reagował. I to, co tutaj widzicie, to zarówno ze strony zwierząt, jak i
ze strony Lee Remick to jest prawdziwe wydarzenie, bo ona się tak przeraziła, że te małpy zaczęły atakować i to, co one robią, to jest jak najbardziej fakt, że ich lider, ich szef jest uwięziony w aucie. Więc to jest wszystko 100%. Tutaj nie ma żadnego udawania, panie i panowie. Więc musieli się salwować ucieczką. Zwierzątka, jak widać, zaszalały. Domyślam się, że teraz to by pewnie nie przeszło. Pewnie by jakieś instytucje odpowiedzialne za prawa zwierząt pewnie by coś wymyśliły. Ale tutaj to jest tak, panie i panowie, że z tyłu na tylnym siedzeniu po prostu siedzi sobie małpka. No i zwierzęta się delikatnie mówiąc wkurzyły, zdenerwowały. Ależ piękne łóżka z baldachimem. To jest rzeczywiście fajna sprawa. No przynajmniej kiedyś tak ładnie wyglądały. Kolejną klątwą Omenu było to, że kiedy część tego filmu już nakręcono, akurat wtedy kręcono w Izraelu, zarezerwowano odrzutowiec, który miał zawieźć Gregory Pecka do Ameryki, no ale w ostatniej chwili on anulował. Ten odrzutowiec został wynajęty przez 5 japońskich biznesmenów i ten odrzutowiec się rozbił. Ale, oczywiście, że tak, ale nie jest to potwierdzone do dzisiaj, więc jakoś rzeczywiście, ale pamiętajcie, kłamstwo powtórzone po raz 1000 staje się prawdą, więc reklama jak najbardziej dźwignią handlu, czy jakoś tak. A nie tylko rzeczywiście twórcy tego filmu, zanim jeszcze oczywiście powstał, to wielu ze scenarzystów zostało zapytane, czy masz ochotę napisać taki scenariusz. No i osoby stwierdziły, pamiętajcie, są lata 70. Nie, dziękuję bardzo, temat jest bardzo kontrowersyjny, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Podobnie było oczywiście z wytwórniami, że nie każda była bardzo zainteresowana produkcją takiego filmu. Stare, dobre rugby. Nie jakiś tam futbol amerykański. Czy ktoś z Was poznaje tego fotografa, który się pojawia? To jest w tym momencie bardzo znany aktor. Tylko tyle powiem. David Seltzer, panie i panowie, czyli scenarzysta tego filmu, stwierdził, dlaczego napisałem ten scenariusz? Ponieważ nie miałem pieniądzurów. W ogóle byłem spłukany całkowicie, nic się nie układało, więc napisałem ten scenariusz, napisałem dla pieniądzurów i to wszystko. A uwierzcie mi, powiedział Seltzer później, są ludzie, którzy wierzą w to wszystko. No, zdarza się, no jakoś tak. Krzysztof, nie oglądasz, no będziesz miał możliwość sobie nadrobić później, bo oczywiście wszystkie odcinki, zapisy są na YouTube, można sobie będzie obejrzeć z odtworzenia. A dodatkowo Billy Whitlow powiedziała, że Damien, czyli Harvey, paskudny był. Po prostu jego postać Damiena była paskudna, a on tak samo się bardzo brzydko zachowywał, było wredotą na planie tego filmu, więc widać, pewne rzeczy mogą przejść z postaci filmowej na dzieciaka, albo odwrotnie. Mike Hodges, panie i panowie, zanim Richard Donner oczywiście otrzymał propozycję wyreżyserowania tego filmu, on dostał propozycję, żeby zrobić ten film. Stwierdził, nie, dziękuję bardzo, nie interesuje mnie to. No i bardzo, oczywiście, że tak, bardzo żałował później, ale okazało się, że jest szansa, ażeby troszeczkę pojawił się na planie filmu Omen 2, czyli Damien Omen 2 i tam 3 tygodnie pracował.
i po tych 3 tygodniach już został wywalony, bo się okazało, że no, nie mógł się dogadać z producentami, mieli ludzie inne zdanie, więc rzeczywiście jakoś tak to nie wychodziło. Ostatnio obejrzałem sobie z ziomkami Krzyk, część pierwsza. Jedno, co się nasuwa, to stary, dobry slasher z lat 90. Zgadza się. Krzyk to rzeczywiście, przynajmniej pierwsza część jest bardzo dobrym horrorem. Horrorem, thrillerem, no, jak zwał, tak zwał. Zabawna sprawa, jak mówiłem wcześniej, nie jedna wytwórnia oczywiście stwierdziła, dziękuję bardzo, nie jesteśmy zainteresowani. 20th Century Fox, który ten film wyprodukował, również na początku powiedział, dziękuję bardzo, my nie jesteśmy zainteresowani tym filmem. Prawa do niego zakupił Warner Brothers, stwierdzili, będziemy go robić. No ale kiedy okazało się, że że zamiast tego filmu postanowili zrobić Exorcysta 2 Heretyk, a jeżeli widzieliście Exorcystę 2 Heretyka, to po prostu to jest beznadziejny film, więc stwierdzi, no mamy jeden film, nie będziemy robić zaraz bezpośrednio drugiego, więc stwierdzi, ok, prawa autorskie znowuż są, ktoś sobie może kupić. No i właśnie wtedy 20th Century Fox stwierdził, ok, no to my kupujemy i rzeczywiście zrobimy coś z tego. 20th Century Fox wyprodukowało Omen, Warner Brothers Exorcista 2 Heretyk. Ciekawe, kto lepiej na tym wyszedł. Dobrze się można spokojnie połapać. Oczywiście po premierze tego filmu nie wiedzieć czemu, bo tutaj piesek odgrywa bardzo ważną rolę. Popularność Rottweilerów wzrosła, więc dużo ich było kupowanych, dużo ich było adoptowanych. Nawet takie ciekawostki można na IMDb znaleźć, bo wszystkie te rzeczy właśnie, o których ja wam tutaj mówię, no to są rzeczy z IMDb, czyli największej, najpotężniejszej strony na świecie filmowej. Jak się łatwo można domyśleć, Watykan całkowicie nie podobała im się propozycja, sam pomysł robienia tego filmu. Stwierdzili, że nie, no to chodzi tylko głównie o kasiorę, o konsumpcjonizm, to ładnie tutaj jest nazwane. No o co innego chodziło. No. Tak to jest z tymi filmami, że to głównie chodzi o kasiorę. Kolejną rzeczą, czy jest to chłyt Materkindody, jak mawia kabaret Animal, czy nie, był fakt, że Gregory Peck, a także David Seltzer lecieli w samolotach osobnych z Londynu. No i samolot, w którym leciał Gregory Peck, został uderzony przez błyskawicę. To samo miało miejsce 8 godzin później przy okazji samolotu Davida Seltzera, kiedy również został uderzony przez błyskawicę. Wszystko w porządku, nic się nie stało. Zbieg okoliczności czy super dobry chwyt Materkindody. Pamiętajcie, 46 lat temu nawet taka rzecz byłaby bardzo wielkim nowum, więc wcale mnie to nie dziwi. Robi wrażenie mimo wszystko. Bardzo często dobrze wiecie, że w filmach, i to mówiłem już dzisiaj też kilkakrotnie, ten odmówił, tamta odmówiła, temu się nie chciało albo coś. Zanim Gregory Peck przyjął ten film, słuchajcie panie i panowie, odmówili wystąpienia w tym filmie z takich lub innych powodów. Charlton Heston,
Ben Hur między innymi, Roy Scheider, no, czyli znamy go chociażby z filmu Szczęki, albo też Błękitny Grom, Dick Van Dyke, wspomniany już wcześniej, a także William Holden. Wszyscy stwierdzili, nie, dziękuję bardzo, nie jesteśmy zainteresowani. William Holden wystąpi w drugiej części, tak, w drugiej części tego filmu, a Charlton Heston w takim filmie, bardzo zresztą podobny do Omenu, The Awakening z 1980 roku. No. Czasami nawet podobającą karierę można w bardzo łatwy sposób wskrzesić. Popatrzcie chociażby, co się stało z Johnem Travoltą przy okazji filmu Pulp Fiction. A czasami po prostu wybór niekoniecznie dobry. Ale teraz się na chwilę zamknę, bo rzeczywiście ksiądz odejdzie stąd do wieczności. Ups, i nie ma księdza. Kto stoi za mną? Za mną nie stoi nikt. Dobre misio, naprawdę bardzo dobre. Za mną, jeżeli się dobrze wpatrzycie, nie wiem czy widać, ale widać gdzieś tam, tak. Wisi sobie Bob. A Bob, panie i panowie, jest to kukła, chyba tak trzeba go nazwać, którą użyłem do produkcji filmu Predator Czas Celtów. Herbatka robi swoje, herbatka rzeczywiście bardzo dobra. Dzisiaj uskuteczniam herbatkę białą z jaśminem, bo trzeba być pięknym i młodym zawsze. A co dopiero ja. Kiedy film już był nakręcony i był zmontowany, pierwsza wersja, Richard Donner, czyli reżyser, stwierdził, że jest beznadziejny. Ten film jest po prostu do kitu, do niczego się nie nadaje. No ale na szczęście Stuart Bird, czyli edytor, stwierdził, spokojnie stary, damy radę, wracamy do montażowni. Pamiętajcie, montażownia, nie jakieś komputery elegancko, montażownia, ciach, nożyczki i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście zrobili kawał dobrej roboty. Zdarza się czasami, że film nie wychodzi, ale w montażowni potrafi jeden, drugi twórca zrobić z niego naprawdę dobre kino. I tak było, jak widać, tym razem. Madame Perfumella pisze, że mi brakuje filmów kryminalnych, gdzie jako widz mogę w myślach prowadzić śledztwo. No nie ma mody na takie filmy i obawiam się, że nie wróci. Zgadza się, filmy detektywistyczne to było zawsze coś fajnego. Lubiłem sobie, czy to Philip Marlowe, czy chociażby największy detektyw świata, czyli Sherlock Holmes. No można było coś takiego zrobić. Knives Out, tak, na noże bodajże był taki ostatnio film. Niedługo będą kolejne części, bo podpisali kontrakt na 3 w sumie filmy, więc możliwe, że coś tam będzie niedługo fajnego. A jeszcze wracając do Warner Brothers, którzy stwierdzili, że nie chcą tego filmu, kiedy jeszcze byli zainteresowani, w roli głównej widzieli Oliviera Reeda, również bardzo znanego aktora wtedy, więc całkiem sympatycznie. Zawsze, jak widać, wokół tego filmu kręciły się fajne nazwiska, porządne pieniądze i dobre wytwórnie. Ja tylko przypomnę tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Oglądamy dzisiaj Omen, film Richarda Donnera z 1976 roku z Lee Remick, a także Gregory Peckiem w rolach głównych. W tym momencie jest 47 minuta i 27 sekunda. Kolejna. Oczywiście, że tak. Kolejna klątwa Omenu, niech tak będzie. To na początku pierwszego dnia zdjęciowego jedna z osób pracujących przy tym filmie miała czołówkę. Miała czołówkę 2 samochody osobowe. Jednym z nich jechał producent, no i rzeczywiście okazało się, że jeden z aut pojechało pod prąd. Zderzyli się. Na szczęście się nikomu nic nie stało, no ale rzeczywiście w tym momencie już można sobie stwierdzić, nie, no dajcie spokój, to już zbyt dużo. No ale na tamte czasy, panie i panowie, to byłaby rewelacyjna reklama. Podobną można na przykład byłoby powiedzieć, że przy okazji The Blair Witch Project, czyli pierwszego filmu, trochę przegięli, no ale rzeczywiście jak na coś takiego to była świetna reklama. No, hotel, w którym mieszkał Richard Donner, również był zbombardowany w trakcie kręcenia filmu. Taka pewna północnoirlandzka
bojówka za to odpowiada. Nie będę wmawiał więcej, bo możliwe, że ten skrót, ten 3-literowy skrót, który jednocześnie jest nazwą polskiego zespołu rockowego z Arturem bodajże Gadowskim jako wokalistą, może być przez algorytm zabanowany. $61 milionów. Myślicie, że to mało dużo? W każdym razie na świecie Omen z 76 roku, wtedy oczywiście, był to 5. najlepiej zarabiający film na całym świecie, więc trzeba powiedzieć, że no, bardzo, bardzo poważnie. I według mnie bardzo fajnie się również film starzeje. Dokładnie, panie i panowie. Misio pisze 10 osób, a łapek tylko 6. Dajemy łapki w górę. Dajcie, panowie i panie, łapeczki w górę. Niech to się niesie, niech rzeczywiście coś fajnego się tutaj tworzy. Cześć, witam cię Zbigniewie. Dla mnie najlepszy detektyw to Columbo. O, niesamowite, Peter Falk, po prostu super. Zbigniew, włączaj swoją kopię Omenu. Jeżeli nie, na czacie u samej góry jest przypięty link do Disneya+. Tam ten film można obejrzeć. Chyba zresztą wszystkie części Omenu są dostępne. Nie, Omen nie jest dostępny w domenie publicznej. Tutaj, panie i panowie, widzicie ładnie w tym momencie, w tym akwarium są złote rybki. No nie, to nie są złote rybki. Richard Donner stwierdził, że on nigdy by nie poświęcił złotych rybek na potrzeby kręcenia jakiegoś głupiego filmu. To są pomalowane na złoto sardynki. Brzmi zabawnie? Zdecydowanie tak. No ale rzeczywiście, skoro taki był pomysł, no to jakoś tak się udało. Proszę bardzo, teraz niania robi swoje. No i tutaj będzie niespodziewanka. Oczywiście tutaj jest bardzo ładnie to ucięte. Wszystko pani kaskader ładnie. Zaraz zobaczycie. Musicie się przejrzeć, jak Liremix spada. No to wszystko było w zwolnionym tempie. Nie dość, że nakręcone, to odtworzone i jakoś tak to rzeczywiście miało być. No ale mimo lat dobrze się to starzeje. Zgadza się, Iron. Można byłoby wrzucić taki napis. Żadna złota rybka nie ucierpiała podczas kręcenia tego filmu. Nawet dlatego też nie ma pokazane oczywiście, jak mamy bardzo często w filmach, że rozbije się akwarium, te rybki się rzucają. No rybki się nie rzucają, bo te sardynki po prostu były wyjęte z puszki i pomalowane z złotolem, tak? Chyba rzeczywiście jakoś tak. Tak, to dokładnie mi się, tak jak w Kargulach pomalowali świnie. No widać, takie teraz robią. Tutaj kolejna informacja odnośnie oczywiście Omonowej klątwy, to gdy producenci pojechali do Rzymu, żeby znaleźć lokalizację, oczywiście przeglądali jedną z nich, no i nieopodal uderzył piorun, więc również rzeczywiście w tym momencie już dokładnie wiadomo, że to jest jak najbardziej chłyt Materkindody, no ale to może być, panie i panowie, a ja wam powiem, że w tym momencie mamy 53 minutę i tak sobie oglądamy Omen. Oczywiście podobne chwyty marketingowe miały miejsce przy okazji nie tyle produkcji, co przy okazji dystrybucji i reklamy filmu Egzorcysta, a także Poltergeist to już 82 rok, no ale to już wtedy raczej było wiadome, że to już nas nabierają i nie tak bardzo się łatwo
Nie tak łatwo się damy nabrać. No niestety. Tak samo jak wiele aktorek, aktorów, reżyserów i tak dalej, odmówili wystąpienia w tym filmie i nie byli zainteresowani. Również tytuł, panie i panowie, zmieniał się, no bo Omen to nie jest tak, że od razu pierwszy tytuł. Pierwszym tytułem, pierwszą propozycją było Antychryst. No rzeczywiście studio stwierdziło, nie, no to za bardzo jest hardkorowe, więc może niekoniecznie. Kolejnym pomysłem był, tu napisane jest birthmark, czyli to byłoby jakiś znak, jakby to powiedzieć, jakiś znak, który mamy na ciele, kiedy się rodzimy, jakieś znamie. No ale tu też stwierdzono, że no, zbyt dwuznaczne, nie bardzo wiadomo o co chodzi z tym, co to ma w sumie sobą reprezentować, ale kiedy już stwierdzono, że Omen to będzie dobry wybór, więc zgodzono się i stwierdzono, ok, skoro Omen będzie super, no to jak najbardziej śmigamy. Witam Cię bardzo serdecznie, Lancel. Właśnie zauważyłem, że teraz wbiłeś. Niedawno właśnie oglądałem Omen i Omen 2. Muszę sobie jeszcze trójkę przypomnieć, bo dawno nie widziałem. Więc włączaj swojego, jeżeli masz Disneya+. U góry zresztą jest link do Disneya, możesz sobie włączyć, bo tam te filmy są dostępne i odpalaj, a my w tym momencie mamy 55 minutę i jak najbardziej 20 sekundę. Znamie, tak. Tutaj Iron podpowiada, że znamie. No u mnie czasami, jeżeli są słowa, których nie używam długo, a trudno darmo w Irlandii na co dzień używać, oprócz tego, że w domu języka polskiego, no to się zapomina. Tak to jest, panie i panowie. Richard Donner, który ten film oczywiście wyreżyserował, miał wiele ciekawych pomysłów, zresztą mówiłem już o nich dosyć dużo dzisiaj, ale na przykład Gilbert Taylor, czyli operator, a właściwie trzeba było powiedzieć reżyser zdjęć, tak to jest po angielsku, director of photography, został zatrudniony do tego filmu właśnie przez Donnera i Gilbert już wtedy był na emeryturze. Już powiedział, dziękuję bardzo, mam już swoje lata, ja już nie chcę, no ale namówił go, jak najbardziej namówił go wtedy. Akurat Gilbert mówi, słuchaj stary, to może nakręcimy to w Panavision. To oczywiście jakiś tam specjalny, panie i panowie, system, teraz nie będę na temat tego rozwodził, no ale że, krótko mówiąc, mamy szeroki kąt. No, jak widać, poskutkowało to, dobrze zadziałało. A scenariusz? Rok. David Seltzer powiedział, że rok od momentu, kiedy napisał pierwszą wersję. Pamiętajcie, to nie są filmy Patrycjusza Wegety, tutaj jest więcej niż jedna wersja. Rok zajęło, ażeby napisać końcowy produkt, więc całkiem sympatycznie. A tym, którzy jeszcze do tej pory nie przypomnieli sobie, to panie i panowie, tym dziennikarzem jest bardzo znany David Warner, facet, którego możecie kojarzyć. Ja na przykład go kojarzę z takiego bardzo zabawnego filmu jak Wojownicze Żółwie Ninja, część druga. Tam grał profesora, naukowca. Oczywiście symbolika w tym filmie ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli pamiętacie, na początku było podane, że mamy 6 czerwca, więc jest podane, że Damien urodził się o 6 rano 6 czerwca. Czyli jak dobrze popatrzycie, 3 szósteczki, panie i panowie. Więc no, coś w tym rzeczywiście, przynajmniej w tym filmie, jest. Lancel pisze, że był kiedyś film oparty na podobnym schemacie. Porywacze porwali dzieciaka, a on miał moce coś jak Damien. Pamiętam, że grała aktorka lekarka z Prison Break. Całkiem spoko filmik. Dużo było takich rzeczywiście filmów. Nawet jeżeli sobie przypomnisz ostatni film, który rzeczywiście
nie tak dawno pojawił się na Netflixie. Ostatnia wieczerza. Robiłem też recenzję Bartosza M. Kowalskiego, który już w tym momencie, panie i panowie, kończy swój nowy film i nie dogodzi na plan kolejnego. Wiem już na ten temat coś niecoś. Również był ten rzeczywiście schemat. No tutaj mamy również dodatkowo teraz jest scena, kiedy przyglądają sobie właśnie to z nami, czyli 666, więc dosyć fajnie. Pierwsza recenzja pierwszej części Puppet Mastera? Nie, za 2 tygodnie będzie, nie w tą środę. W tę środę pojawi się recenzja, będą ciekawostki z serii Jeepers Creepers, czyli ciekawostki o smakoszu. A ty kim jesteś? Tutaj pisze mi się o ja. Ja jestem reżyserem kina akcji. Akurat również lubię używać we wstawkach bardzo często właśnie ten motyw z tego filmu. Zresztą był znowu w telewizji nie tak dawno. Nie jest to ostatni film, tutaj właśnie wyczytałem, w którym Gregory Peck wystąpił, a gdzie mamy jak najbardziej bardzo złego chłopaka, czyli coś wyglądającego jak antychryst. Tym filmem był The Boys from Brazil, czyli chłopcy z Brazylii, aż nawet sprawdzę, czy jest polski tytuł, zobaczymy, może dobrze wiecie, że nasi tytułolodzy potrafią niejedną rzecz wymyśleć, po prostu niejedną rzecz dosyć fajnie nazwać. Zobaczymy, czy jest polskojęzyczny tytuł. Będziemy, jeżeli wiedzieć. Tak, chłopcy z Brazylii, czyli dosyć dosłownie przetłumaczono. Jest to film z 78 roku i fabuła jest, krótko mówiąc, taka sama. Tylko jest jedna różnica. Syn, no, to nie jest diabeł wcielony, tylko to jest klon takiego małego malarza pokojowego z wąsem z Austrii, który tam w latach 40. próbował rzeczywiście troszeczkę zaszaleć w Europie. Celowo nie mówię, o kogo chodzi, bo musicie się domyśleć. Dobrze też wiecie, że ja muszę pewne rzeczy omijać. Pozdrawiamy algorytm. Zgadza się, mi się, ostatnia wieczerza jest w porządku. Nie jest to kino wybitne, ale końcówkę mogli się postarać. Chociaż ktoś ostatnio mi stwierdził, że może to nie jest diabeł, tylko może jakieś takie polskie bóstwo, jakiś tam słowiański coś. No ale reżyser tego nie stwierdził, nie sprecyzował, więc zobaczymy. Zbigniew pisze, że Jerry Goldsmith, twórca muzyki do filmu Omen, jeden z najlepszych twórców muzyki filmowej, otrzymał za ten film jednego w karierze Oscara. Tak, mówiliśmy, a był nominowany w 2 kategoriach, bo oprócz muzyki to jeszcze był nominowany za piosenkę. Jest to jedyna piosenka do horroru, dodatkowo śpiewana po łacinie, która otrzymała nominację do Oscara. Bardzo mi się tutaj podoba. W tym momencie jest oczywiście scena, gdzie cały pokój jest wyklejony gazetami, mnóstwo krzyży i luster. No rzeczywiście to robi wrażenie. Naprawdę to robi wrażenie, jest dosyć dobre, dosyć poważne. A ta muzyka? O, coś pięknego. Zobaczymy, Lancel, może jeżeli zgodzi się ilość łapek w górę, a nawet podwójnych łapek w górę, bo również taką opcję ma Netflix teraz, to może będzie kontynuacja tegoż filmu. Chociaż wydaje mi się, że akurat w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt dosyć bardziej było przez widzów oraz krytyków chwalone niż ten film, więc to też może być różnie. Proszę bardzo, kolejna informacja z cyklu niepotrzebnych. Winda, panie i panowie, tą właśnie, którą użyto w szpitalu w Rzymie, nazywa się Paternoster. A Paternoster oczywiście można przełożyć jako Ojcze Nasz. A Ojcze Nasz, no to już dokładnie wiemy o co z tym chodzi.
Przypominam tylko, panie i panowie, że dzisiaj oglądamy Omen Richarda Donnera z 76 roku, Lee Remick oraz Gregory Peck w rolach głównych. Niestety ze względu na prawa autorskie tego filmu nie mogę wam pokazać, ale możecie włączyć, u góry jest przypięty link do filmu na Disney+, jest dostępny jak najbardziej, a w tym momencie mamy, panie i panowie, godzinę i 4 minuty i 5 sekund, a nasz główny bohater jedzie taksówką, która jest dużym Fiatem, czyli Fiatem 125P. To na dodatek żółtym. I nie są to, panie i panowie, serial Zmiennicy, więc włączajcie się i będziemy dalej śmigać. Czy będziemy oglądać Omen 2? Nie, nie wydaje mi się, misio. Omen 2 to jest bardzo słaby film. Za tydzień najprawdopodobniej obejrzymy Szczęki. A tak docelowo, jak już mówiłem tutaj wcześniej, ale tylko przypomnę, planuję, ażeby przenieść te oglądanie filmów na platformę Twitch. Tam akurat filmy, które są dostępne, mają taką umowę. Filmy, które są dostępne na platformie Amazon Video Prime, można pokazywać. Nie to, że tylko i wyłącznie włączacie u siebie, a ja komentuję, ale tam można całe filmy pokazywać, więc tam będę docelowo chciał je przenieść. Pewnie muszę rozwiązać kilka spraw technicznych, bo były próby, nie wychodziło. Jak tylko to się wszystko ogarnie, to najprawdopodobniej się przeniesiemy właśnie tam. No popatrzcie, ten piesek, ten Rottweiler, którego właścicielem jest Damien, nigdy nie nadano mu imienia, ani nie nazwano go. Nie jest żaden Reksio, żaden Szarik. No szkoda, zdarza się. Szczęki, bardzo dobry film, zwłaszcza część 9. No, na szczęście się na 4. części skończyło. Jeżeli chcecie poznać moje zdanie na temat m.in. filmu Szczęki, wpiszcie sobie, no domyślam się, że powinno wyskoczyć w YouTubie kultowe horrory, albo lepiej jeszcze bluzgane recenzje. Tam na pewno coś wyskoczy. Więc bardzo ciekawie może to rzeczywiście wyglądać. O, widzicie, teraz z tyłu można obejrzeć sobie tą windę, która się nazywa Ojcze Nasz. Dziwna nazwa dla windy, no ale jak tak to się rzeczywiście zgrało. Mówiłem już też, że Charlton Heston odmówił wystąpienia w tym filmie, inaczej, no nie przyjął roli w tym filmie. No on ma bardzo sprecyzowane poglądy, dosyć bardzo prawicowym człowiekiem był, ale gdy Gregory Peck właśnie wziął rolę w tym filmie, Charlton Heston wziął rolę w filmie Midway. W 1976 roku również ten film został zrobiony, również wtedy został wydany. Oczywiście mowa jak najbardziej o filmie wojennym, a że Charlton Heston jeszcze wtedy był wielką gwiazdą, no to pewne rzeczy mogły mu ujść. I oczywiście, że tak. Lancel pisze, może obejrzymy Szczęki babci Aliny. Martwy zgryz. Coś w tym jest oczywiście. O, mi się kiedyś wpadł na film Rekinado. Masakra. Tego to jest bardzo dużo części. Ja przyznam, panie i panowie, bez bicia, widziałem pierwszą część Rekinado, jest koszmarna, i ostatniej części widziałem jakieś 10-15 minut, ale kiedy stwierdziłem, że zostali przeniesieni w czasie do epoki Merlina i Króla Artura, to jakoś jednak stwierdziłem, że to nie dla mnie ten film. Ja się zatrzymam na tych, co niestety chcę albo muszę obejrzeć, bo to jest po prostu masakra. Również przypominam, że widzicie tutaj niby wąs się sypie. Wszystkie donaty, które zostaną wpłacone przez was w miesiącu listopadzie, zostaną przeze mnie wpłacone na akcję Movember. Jest to akcja, która wspiera profilaktykę ze względu na raka prostaty, profilaktyka, panie i panowie, leczymy się, a najważniejsze, żeby co jakiś czas się badać, więc panie i panowie, warto. Wspieramy akcję Movember Polska. Z akcją Movember Polska jestem drugi rok, a z akcją Movember w ogóle już od 2009 roku, oczywiście wtedy od 2009 jak najbardziej w Irlandii.
Oczywiście kolejną informacją na temat klątwy Omenu jest to, że kiedy kręcono tą scenę, którą wspomniałem wcześniej o tych małpach, które zaszalały, które rzeczywiście, no chodzi o scenę zoo, no to ponoć właśnie ten opiekun tych małp został przez nie zaatakowany i został przez nie zabity. Jak się łatwo można domyśleć, nie ma dowodów, nie ma potwierdzenia, że coś takiego miało miejsce i że rzeczywiście w ogóle jeżeli nazwa polska to nie jest babony, tylko babuny, czy jakoś tak, no dajcie mi znać, może wy wiecie. Nie ma potwierdzenia, że coś takiego miało miejsce, no ale jako reklama to rzeczywiście zadziałało super, świetnie, rewelacyjnie. No i widać, że film, który miał niewielki budżet, no bo relatywnie, no tutaj się zawiesiło, relatywnie budżet Omenu, no nie był ogromniasty, bo było to zaledwie, panie i panowie, pamiętacie, 76 rok, 2 800 000 dolarów budżetu na film i kolejny tyle na reklamę, czyli można powiedzieć 6 milionów dolarów film miał budżetu, zarobił 60 milionów 922 980 dolarów, żeby być dokładnym. Ale to są tylko i wyłącznie, panie i panowie, informacje z kin. A skoro ten film jest już dostępny od 46 lat, więc łatwo się można domyśleć, jak on bardzo dobrze sobie poradził na VHS-ach, bo wtedy były jeszcze VHS-y, więc rzeczywiście było na pewno grubo, jak ten film sobie radzi na DVD, Blu-rayach i tak dalej, a teraz na platformach streamingowych, więc te 61 milionów dolarów, o których ja wam tutaj mówię, no to jest tylko rzeczywiście, tak, jak najbardziej, to jest tylko troszeczkę z góry lodowej, a reszta to jest po prostu mega wielkie pieniądzury. Pamiętajcie, że jakiś czas temu podczas rozmowy z Kenem Carpenterem, który wystąpił w filmie Hellraiser 3, a to było również dawno temu, on mówi, że cały czas dostaje czeki z tantiemami, więc domyślam się, że producenci również cały czas otrzymują te pieniądzury. Tak, zgadza się, Lancel. Przy okazji Egzorcysty były również takie chwyty marketingowe przy okazji filmu Duch, czy tam Poltergeist, jak kto woli, również, więc rzeczywiście, no teraz to już można powiedzieć, takie rzeczy nam się już opatrzyły, więc wiadomo jak jest. A ja przypominam, że jeżeli wam podoba się taki cykl, co niedzielę wróć, co sobotę o 21:30 czasu polskiego się tutaj widzimy. Dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko, będzie mi niezmiernie miło z tego powodu. Tutaj Page pisze, że tak samo kiedyś oglądałem fragment Wakacje z rekinami, film tak beznadziejny, ale i zarazem jak w przypadku tego typu filmów, śmieszny, że myślałem, że ze śmiechu nie wytrzymam. No, coś w tym rzeczywiście jest. Ja teraz oglądałem niedawno, nie skończyłem jeszcze, Władca Lalek 7 i tam się pojawia Greg Sestero, czy jakoś tak. A to jest ten, który pojawia się w filmie Tommy'ego Wiseau, Pokój. No i tam też rzeczywiście historia z Tommy Wiseau również jest w tym filmie związana. A może kiedyś odcinek o filmach typu Na Księżycu i tak dalej, filmy trudne do oglądania. No nie, może rzeczywiście są tacy twórcy jak właśnie między innymi Mark Polonia, którzy takie kwiatki tworzą. Nie wiem, czy naprawdę miałbym ochotę. Zobaczymy, rzeczywiście może uda się kiedyś jakiegoś takiego twórcę zaprosić do rozmowy na żywo, albo chociażby, żeby nakręcić jakiś wywiad, to wtedy nie miałbym pewnie nic naprzeciwko. Godzina 12, panie i panowie, i 42 minuty. Tutaj mam tylko kilka ciekawostek, ale nie mogę wam ich przytoczyć, bo akurat zdradzają fabułę. Jeszcze nie miały miejsca te wydarzenia, ale zaraz coś tutaj się, wydaje mi się, dosyć ciągle zdarzy. Nie, Misio Vegetę zaprosiłem, ale nie ma odzewu, więc nie ma nawet opcji, żeby Patryk Wega pojawił się w odcinkach na żywo. Nie ma naprawdę odzewu, czy to na kontakt elektroniczny, czy telefoniczny, więc nawet się już nie będę się wygłupiał. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, film zmieniał się chociażby na
już na podłodze, można powiedzieć, montażowni kilka scen wylądowało, również zakończenie się zmieniło. O tym wam powiem już po zakończeniu, żeby wam niczego nie spalić. W każdym razie oryginalne zakończenie zostało usunięte i je zmieniono na to, co my w tym momencie znamy już. Lancel pisze, że jeszcze tydzień i zaczynamy zabawę. Dobrze, że w pierwszym tygodniu mam nocki, kilka meczy się zobaczy. Zgadza się, panie i panowie, już niedługo będziemy grali w piłę. Właśnie nie tyle my, co nasza kadra. Jak już mówiłem, Richard Donner do tej pory, do czasu tego filmu, był tylko i wyłącznie reżyserem filmów telewizyjnych. No i film, który nakręcił przed tym, nosił tytuł Bronk. I w roli głównej tam wystąpił Jack Palance, bardzo znany oczywiście aktor, fajny. No i kiedy tylko właśnie Palance się dowiedział, że następny film będzie Donner kręcił w Anglii, stwierdził: słuchaj, będziesz stary w Anglii, to odezwij się do mojej córki, znajdzią Holly Palance, panie i panowie się nazywa. Ona jest dobrą aktorką, ona ci pomoże, kilka rzeczy może coś tam wymyśli. No i rzeczywiście tak się to spodobało, że Richard Donner zatrudnił ją i to jest pierwsza, jak najbardziej pierwsza opiekunka Damiena, która pojawiła się w tym filmie. No niekoniecznie dobrze skończyła, no ale rzeczywiście przynajmniej pojawiła się tutaj, także nie ma najmniejszego problemu. Filmy trudne do oglądania. Za 2 tygodnie live marsz na śmierć w Wenecji. 30 minut Marcin i widzowie śpią. Coś takiego by było. No, a ty jak się nazywasz? Kolec, stolec, bolec. Kolejna. To będzie dzisiaj chyba clue naszego odcinka, panie i panowie. Kolejny wypadek omenowy. Kolejna klątwa to Terry Walsh, który był wtedy w tym filmie kaskaderem, czyli dublerem właśnie Davida Warnera, tego fotoreportera, i akurat odnosi się do sceny, którą teraz oglądamy, czyli że tak powiem, na cmentarzu, niedaleko kaplicy. No i tutaj będzie walczył z psem, to już od razu mówię, i został właśnie jakaś to rzeczywiście źle ręka ponoć była chwycona, no i został pogryziony, musiał wylądować w szpitalu. Co mówicie? Tak? Że nie ma potwierdzonego? No oczywiście, że nie ma tego potwierdzonego, no ale wiadomo, jak to wszystko musi wyglądać. Zaczyna się, dzieje się, panie, panowie, dzieje. Misio pisze, że może coś z komedii byśmy obejrzeli, na przykład starych, dobrych braci Marx. Można by obejrzeć rzeczywiście humor absurdalny, wiecznie żywy, czy to Monty Python, czy to oczywiście chociażby komiczny odcinek cykliczny, czy inne różnego takiego rodzaju mutacje. Czemu nie? Dajcie mi znać, czy macie w ogóle ochotę obejrzeć Braci Marx, bo jaki film, to ja akurat już pewnie wiem, mam pomysł, który by się rzeczywiście bardzo dobrze oglądało, ale czy macie ochotę? Bo niestety filmy z Braci Marx, mimo że sprzed wielu, wielu lat, ciągle nie są dostępne w domenie publicznej. Ostatnio też dostałem informację od YouTube'a, że ktoś był taki film, wiele, wiele lat temu poczyniłem taką dziesiątkę, czyli 10 najlepszych filmów roku 2015, panie i panowie, więc już dawno, dawno temu. No i ktoś stwierdził, że będzie się upominał o prawa autorskie, po czym ja oczywiście odpisałem, bo ja się kłócę, zawsze się kłócę, że no, dziękuję bardzo, ale mam prawo względem, tak to się nazywa, prawo cytatu. No i odwołałem się, po czym po bodajże 15 minutach dostałem informację, że już zrezygnowano z roszczenia. No ale domyślałem się, że wielu twórców jest, którzy boją, nie będę się odzywał, bo nie potrzeba, bo może coś się to źle skończyć i w tym momencie oni zarabiają na nieuczciwości.
No i tutaj widać, że coś już jest nie tak. Coś już jest nie halo, panie, panowie, będzie się działo rzeczywiście nieźle. Jeżeli macie jakieś w ogóle, bo mówiłem, za tydzień najprawdopodobniej obejrzymy Szczęki, chyba że uda mi się odpalić, ogarnąć Twitcha, gdzie będę mógł wyświetlać filmy. Dajcie znać, co byście chcieli obejrzeć, jaki film byście chcieli zobaczyć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak mówię, będzie to w tym momencie w waszej gestii, żeby sobie w domu włączyć. Jeżeli dany film będzie dostępny na jakiejś platformie streamingowej, ogólnodostępnej, to byłoby rewelacyjnie, byłoby super. Wtedy po prostu spokojnie włączacie sobie Netflixa, czy tam co macie. Jest rewelacja, tak jak dzisiaj. Omen jest dostępny, panie i panowie, na Disney+, więc jeżeli macie subskrypcję tam, to sobie weźcie i włączcie, oglądajcie razem z nami. W tym momencie jest godzina 19:40. Wspominaliśmy już oczywiście wcześniej przy okazji tego o filmie Egzorcysta, który no podobne, że tak powiem, tematy porusza. I przy okazji tamtego filmu krytycy strasznie po nim pojechali, że jest on za bardzo brutalny, że gore, zbyt dużo tego jest. Jeżeli chodzi o ten film, to wszyscy byli no, niemalże jednogłośni, że bardzo ładnie to jest pokazane, że stonowane, że straszą nas tym, czego nie widać. No, mimo to film mało co nie dostał certyfikatu X. Wtedy takowy był, teraz w tym momencie to jest, nazywa się NC-17. Gdy film otrzyma takowy certyfikat, panie i panowie, oznacza to, że może być pokazywany tylko i wyłącznie w kinach prywatnych, a także w takich kinach, gdzie są pokazywane filmy z podznaku 3X-ów, więc rzeczywiście udało się, no i dostał pewnie R-kę. Jak tutaj widzicie, piesków jest dużo. To jest ta scena, gdzie dubler, gdzie kaskader został tak bezczelnie potraktowany przez psy. No, Rottweilery do bardzo przyjemnych piesków nie należą. Misio pisze, panie i panowie, że chciałby zobaczyć Predatora drugiego. Pierwszego już tutaj oglądaliśmy jakiś czas temu. Także jest do odsłuchania. Również wszystkie te odcinki, przypomnę, że są dostępne w formie podcastów audio, więc możecie sobie spokojnie włączyć na swoim Spotify'u, czy no, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej. Pate McFly, z tego co pamiętam, to chyba Władca Lalek ma 14 części. Najnowsza wyjdzie w tym roku. Bo tam jeszcze jest pewien mix, tak zwany crossover z serią Demonic Toys. No rzeczywiście poważnie. Co jest bardzo ważne w tym filmie, to no, nie to, że rzeczywiście straszą nas, bo co 5 sekund mamy jakiegoś straszaka, tak zwany jumpscare, coś. Nie. Tutaj rzeczywiście klimat i to, czego nie widzimy. To, co właśnie pisali krytycy, że gloryfikowali to użycie właśnie tegoż klimatu i jak najbardziej zgadzam się, naprawdę wygląda to bardzo dobrze, bardzo sensownie. To jest to, co osobiście ja najbardziej lubię, no chyba, że rzeczywiście jest inna koncepcja i film wymaga, żeby były straszaki, no ale to z tym już jest rzeczywiście różnie. Władca Lalek to tylko pierwsze 3 części, pisze Misio, a ja powiem więcej, Misio, Władca Lalek jak dla mnie to tylko 3. część na razie. Pozostałe są beznadziejne. Lancel, jak już pisałem moje 2 propozycje jakiś czas temu, genialne filmy Żołnierze Kosmosu, no i Żołnierz Przyszłości z Kurtem Russellem. Muszę Twitcha ogarnąć, nie posiadam konta. Konto na Twitchu jak najbardziej jest darmowe, ta sama zasadność co na YouTube. Tylko jak mówiłem wcześniej, filmy, które są dostępne w Amazon Video Prime, tam można pokazywać. Madame Perfumela pisze, myślisz, że trendy filmowe zaczynają się od festiwali np. filmów amatorskich czy z mediów społecznościowych, bo jak wspomniałem, kryminały nie są w modzie. Wiesz, co z tym jest różnie.
Czasami wystarczy jeden wielki hit naprawdę, żeby odnowić w pewien sposób, no, rewitalizować, można byłoby rzec, całą serię. Popatrzcie, co się stało przy okazji westernów, kiedy to Kevin Costner nagrał Tańczący z wilkami i wtedy jakiś czas po tym albo przed tym Clint Eastwood zrobił Bez przebaczenia, więc rzeczywiście to sprawiło, że coś się na chwilę ruszyło. Dostaliśmy, jeżeli chodzi o musicale, dostaliśmy La La Land, a także dostaliśmy West Side Story Stevena Spielberga, więc coś tam się działo, ale z tym było różnie, więc czasami potrzebny jest naprawdę jeden dobry film. Tak samo było przy okazji tego filmu, gdzie rzeczywiście skoro powstał Egzorcysta, no to ruszyliśmy. Czemu powstał Piątek 13? Ponieważ wtedy szalał już jak najbardziej, scena spadku. Szalał wtedy oczywiście Michael Myers, szalał Freddy Krueger, więc zresztą sam twórca powiedział, że to jest zżynka, że Jason to jest zżynka z Halloween, więc czasami potrzeba jakiegoś tam jednego dobrego filmu, który sprawi, że gatunek odżyje. Oby tak było. Quentin Tarantino to jest jednoosobowa armia, która potrafi sprawić, że i jak najbardziej coś powstanie z niczego i kiedy on się weźmie za jakiś gatunek, możemy się spodziewać, że tak, to kino powróci i dostaniemy przynajmniej kilka dobrych, słabych, różnie z tym bywa, ale dobrych filmów mam nadzieję, że więcej. Ale trzeba przyznać, że Omen jest klimatycznym horrorem i jest głośny, pisze Robert. Zgadza się, rzeczywiście to jest bardzo dobry film, bardzo klimatyczny. Tutaj w tym momencie mamy scenę, kiedy postać Gregorego Pecka dowiaduje się, że jego żona nie żyje. No i tutaj była walka, panie i panowie. Pokłócili się panowie Peck, a także Donner, czyli główny aktor z reżyserem, gdyż Gregory Peck stwierdził, nie, w tym momencie ja się muszę wkurzyć, zdenerwować, ja muszę brać rzeczy, rzucać nimi, rzucać krzesłem w okno i po prostu muszę to wyrzucić z siebie. A Richard Donner mówi, nie, ty masz w tym momencie zachować spokój, bo to jest cały czas na budowanie, buduje się postać i tak dalej, to będzie dobrze wyglądało. Poszło no niemal, że można by cytować, że na noże, dosyć poważna była sprawa, no ale nagrali tak, jak chciał tego Richard Donner i kiedy Gregory Peck zobaczył tak zwane dniówki, czyli dailies, codziennie się ogląda już po skończeniu dnia zdjęciowego, co było nagrane, czy jakiś rzeczywiście problem, może coś jest nieostre, albo coś innego uchwyciliśmy, trzeba poprawić. Wtedy stwierdził, przepraszam bardzo Richard, ale miałeś rację, facet, you are the man. Można byłoby wtedy powiedzieć, cytując Jamesa Camerona, to ja jestem reżyserem i wiem, co robię, no ale James Cameron tak powiedział oczywiście do Arnolda, a Richard Donner tak nie powiedział do Gregorego Pecka, no i rzeczywiście widać, że był pomysł i to wyglądało bardzo dobrze. Ja właśnie uwielbiam takie klimatyczne horrory jak Egzorcysta, Omen, Obcy, Ósmy Pasażer, Nostromo, pisze Robert Paluszek. Zgadza się, rzeczywiście to są filmy, to były jeszcze te czasy, kiedy nas straszono tym, czego nie było widać. Mimo że w Egzorcyście dostajemy tego mnóstwo, a i tak film był oczywiście ocenzurowany, no to już w Obcym, Ósmym Pasażerze Ridley Scott stwierdził, nie możemy zbyt wiele pokazać, bo kiedy się okaże, że damy więcej światła, więcej pokażemy, to tam jest tylko i wyłącznie facet w gumowym wdzianku, który wygląda co najwyżej śmiesznie, więc zgadza się. Były inne pomysły, inne wyglądało. W amerykańskich filmach podoba mi się to, że dobierają aktorów pod kątem psychologicznym, no i wyglądu, natomiast u nas według nazwiska, co kończy się źle. Pisze Madame Perfumela, no to akurat z tym jest różnie. Czasami tak, w większości przypadków powiem, że tak, no nie czarujmy się też, nazwisko też ma ważny czynnik, ważną rolę w tymże filmie wszystkim, no ale zgadza się. Dlatego, proszę bardzo, pisze Lancel, madam, dlatego musimy promować Marcina, on pokaże, jak to się robi. O, zgadza się, Lancel, żółwik, piąteczka dla ciebie, normalnie. Tak to, panie i panowie, jest. Piątek 13 zżynka z Halloween, gdzie notabene Jason pojawia się na koniec, tylko na chwilę. No, jeżeli tak popatrzysz, to pojawia się 2 razy Jason. No, ale to już wiadomo, że jest inna zasadność. Ale tak, jak najbardziej Sean S. Cunningham, czyli twórca Piątku 13, przypomniał, że zgadza się. To jest po prostu zżynka. To było tylko i wyłącznie dla kasy, nic więcej. Dobrze wiecie, że
Dla kasy to nawet Michael Caine potrafi wystąpić w filmie Szczęki 4. I często ten cytat wam podrzucam, tylko teraz przypomnę, że dzisiaj oglądamy Omen, panie i panowie, Richarda Donnera z 1976 roku, Lee Remick, a także Gregory Peck w rolach głównych. Możecie sobie włączyć, nie mogę ze względu na prawa autorskie pokazać wam tego filmu, więc włączcie swoją własną kopię. Na czacie, na samej górze jest przypięty link do Disney+. Tam ten film jest jak najbardziej dostępny, więc włączacie swoją własną kopię. Mamy w tym momencie godzinę 29 minut i 15 sekund. Tutaj zaraz będzie bardzo ważna scena i tylko powiem, nie zdradzając nic, ta scena była kręcona przy użyciu aż 5 kamer. Dzisiaj byśmy się zastanawiali, ale co to jest dziwnego? 5 kamer normalnie, pewnie Szybcy i Wściekli to używają z 30. Możliwe, ale to mówimy o filmie, który miał swoją premierę, czyli kręcony jeszcze wcześniej, premierę 46 lat temu. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dawno. Mówiłem wam wcześniej, że o mało co ten film nie dostał certyfikatu X, a jednym z wyznacznikiem tego było oryginalne zakończenie, które wam powiem dopiero później, ale MPAA, czyli Stowarzyszenie, instytucja odpowiedzialna właśnie za przyznawanie certyfikatu, stwierdziło, że oryginalne zakończenie jest tak hardkorowe, że nie ma możliwości, ażeby studio otrzymało inny certyfikat z tamtym zakończeniem. Czy zmiana zakończenia była podyktowana tym, że MPAA powiedziało tak, a nie inaczej, czy rzeczywiście twórcy stwierdzili, nie, abstrahując od tego, co nie mówią, my musimy zmienić to zakończenie i dostaniemy to, co dostaniemy za chwilę, no to już jest inna sprawa, ale rzeczywiście czasami to jest, to się łączy, czasami to jest rzeczywiście spójne jedno z drugim. Bardzo często na przykład, ażeby jakoś to MPAA obejść, no bo wiadomo, że jeżeli jest zbyt dużo pokazywanej krwi, no to mogą dać taki, a nie inny certyfikat. Często na przykład pokazują inne płyny, gdzieś na przykład jakiś olej samochodowy jest rozlany i to wygląda jak krew. Tutaj na przykład będziemy mieli za chwilę scenę śmierci i też nie będzie krwi, ale będą na przykład rozwalone butelki z czerwonym winem, panie i panowie, więc również to w ten sposób postanowiono obejść. Pomysłowość, czasami to rzeczywiście daje radę. A propos horrorów, pisze Lancel, świetnie jest Cube. Może to nietypowy horror, bardzo minimalistyczny częściowo, ale duży nacisk na psychikę bohaterów. Tak, zgadza się, pierwsza część najlepsza, dwie pozostałe już co najwyżej dobre. Cześć Piotr Kocur, witam Cię bardzo serdecznie. Hej wszystkim, przypadkiem trafiłem na kanał Marcina i teraz oglądam recenzje na bieżąco i z kultowych horrorów. Fanem między innymi slasherów jestem od dawna. Omen oglądam i ściszam o muzykę ze strachu 30+. Witam, pozdrawiam Cię Piotr. Widzisz, tak to rzeczywiście jest. Omen, to co też mówiliśmy wcześniej, że Omen, Egzorcysta, Dziecko Rozmary, Romana Polańskiego, to są te filmy, które pomimo lat nie zestarzały się aż tak bardzo. Powiem więcej, prawie się w ogóle nie zestarzały, bo nie są oparte na efektach specjalnych, które na pewno by się bardzo, bardzo zestarzały. Straszą cały czas. Jeżeli popatrzycie na przykład na horrory, bo w tym momencie to trzeba Omen traktować jako horror, na to, co się dzieje współcześnie w tym gatunku, no to jest powiedziałbym bardzo słabo. Mamy może kilku twórców, którzy rzeczywiście coś robią, mają swój wyraźny styl, ale nie ma tego rzeczywiście bardzo dużo. Może tutaj, proszę bardzo, Madame Perfumella, nawiązuję do Ciebie, może tutaj Quentin Tarantino powinien się wziąć i nakręcić jakiś dobry horror. Może wtedy by coś wyszło rzeczywiście super fajnie. Zobaczymy. Jak wygram na lot, to kręcimy film. Dziękuję bardzo. Jestem, jak to mówił Lechu, jestem za, a nawet przeciw. Omen jest starszy od Marcina, nic nie jest starszy ode mnie. Pamiętaj, ja trzymałem Marlę Rodowicz do chrztu. I teraz się, panie i panowie, będzie działo. Dla tych mówię to oczywiście, którzy nie oglądają filmu, to tak jest kilka osób, które tego filmu nie oglądają, tylko słuchają, co właśnie my sobie to mówimy. Trochę to, co teraz będzie się działo,
przypomina w pewien sposób Oszukać przeznaczenie. Bardzo rzeczywiście jest to dobrze zrobione, zaplanowane. O, tutaj widzicie, podskoczyły butelki z winem. Richard Donner tak to zaplanował, tę właśnie scenę, gdzie nasz dziennikarz traci głowę, dosłownie i w przenośni, że wiedział, bo tak było oczywiście w Ameryce, robi się pokazy testowe, że dużo osób zamykało oczy w momencie, kiedy ta głowa zostaje odcięta i on na tyle tę scenę wydłużył, że wiedział, że gdy osoby otworzą te oczy, muszą cały czas widzieć tą głowę, która się toczy, która się rzeczywiście tam gdzieś frunie w powietrzu, więc bardzo często jest tak, że gdzieś tam twórcy po prostu sprawdzają, zwłaszcza w komediach, że na przykład jest jakiś gag, no to oni w tym momencie włączają stoper, patrzą jak długo ludzie się śmieją, jest jakaś linijka i w tym momencie ludzie jeszcze się śmieją, aha, no to rzeczywiście trzeba coś dodać, żeby przedłużyć tę scenę, gdyż ludzie śmieją się dodatkowe 3 sekundy i nie mogą nie zrozumieć kolejnego żartu, więc czasami tak to rzeczywiście jest, tak to ma miejsce. I dokładnie tutaj było w ten sam sposób. Również David Warner właśnie, którego głowa została odcięta, zachował ją. Powiedział, że była to rzeczywiście świetna sprawa i gdzieś tam stała u niego na kominku. No, oczywiście mówię to, nie ma potrzeby, żebym to mówił, ale tak, jak najbardziej była to głowa sztuczna, była to atrapa. No ale w ostatnimi czasy ludzie dziwne mają pomysły. Omen 2006, próba odnowienia, nie wypał totalny. No, ja Lancel nie pamiętam chyba Omenu 2006. Będę omawiał całą serię za czas jakiś w cyklu Kultowe Horrory, bo w tym momencie we środę kończymy Jeepers Creepers, później będzie Władca Lalek i później wybraliście dokładnie tyle samo punktów procentowych miały Dyniogłowy, a także Omen, więc obie serie będą omówione. Więc sobie przypomnę odświeżę. Proszę bardzo, dziś jeszcze na TVP Kultura, po północy głęboka czerwień Argento. Rzeczywiście dziękuję okiem bagiennika. To jest chyba TVP Kultura i TVP Sport, to są, muszę przyznać, chyba jedne programy, jeszcze może czasami TVP Rozrywka, że tak powiem, które są pod egidą TVP, które jakiś czas tam sobie obejrzę, zobaczę. Po pożarze, tutaj właśnie, który strawił szpital, w którym się urodził Damien, ojciec Spiletto, panie i panowie, opuścił Rzym i zamieszkał w klasztorze świętego Dominika, pod wezwaniem świętego Dominika w Frosinone, tak ładnie się to nazywa, i jednym właśnie z atrybutów świętego Dominika był pies, więc rzeczywiście przemyślano to na wiele sposobów. Tutaj teraz sprzyć, jak ten piesek ładnie ujada, no ale dobrze wiecie, że w postprodukcji można nie jedno zrobić. No, ja powtórzę po raz kolejny, ten psiak po prostu wolał być głaskany, wolał być drapany, żeby się z nim bawiono, niż że rzeczywiście miał być wściekłą bestią. No. Czasami tak to jest. Twórcy muszą sobie poradzić z wieloma rzeczami. Bardzo często właśnie porównujemy ten film do Dziecka Rozmary, do Egzorcysty, przynajmniej dzisiaj. No i to nie tylko my, bo tutaj właśnie widzę, że również Dziecko Rozmary było troszeczkę wcześniej, bo to był 68 rok, więc kilka wiosen wcześniej. No ale rzeczywiście wtedy panowała moda na jakieś takie fajne, dosyć ciekawe filmy. Też były inne czasy, no dopiero końcówka lat 70., lata 80. to będzie rozwój wszelkiego rodzaju slasherów. Wtedy to oczywiście Michael, Jason, Freddy, lata 90. to już Chucky, Smakosz i tak dalej, i tak dalej. Wtedy się już zacznie dosyć inaczej, dosyć poważnie, no ale też pamiętajcie, jakie były zmiany kulturowe. Pewne rzeczy po prostu by nie przeszły.
sama kwestia tego, że ten film musiał być przemontowywany wiele razy, bo to, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Bo po prostu MPAA nie pozwoliłoby, ażeby ten film był wyświetlany. A dodatkowo w Ameryce telewizje kablowe, panie i panowie, mają taką moc, że mogą sobie spokojnie filmy przemontowywać. Zresztą u nas też to robią. Nieraz popatrzycie, jak napisy albo szybko śmigają, albo jest tylko tyłówki 20, chciałbym 20, powiedzmy 5 sekund pokazanych i zaraz będzie pokazywany jakiś tam mecz, na przykład kadry, dziękuję bardzo, i ucinają. No, coś w tym jest, ale w Ameryce jest jeszcze bardziej, to znaczy nawet ingerują w fabułę, że po prostu wycinają pewne sceny, bo na przykład musi puścić film być puszczony o tej, a nie o innej porze, albo że no, musi być bloczek reklamowy, czy coś takiego. No to niestety Ameryka, wiadomo, włoska firma Mamona, Kasucci i Szmal musi się zgadzać. Będzie szukał teraz znamienia. Godzina 39, panie i panowie, i 55 sekund w tym momencie. Także włączajcie. Tutaj właśnie mam, widzę podsumowanie, porównanie, że jest to trzecia najsłynniejsza scena właśnie obcięcia głowy zaraz po filmie Hereditary z 2018 roku, a także po pierwszej części wspomnianego dzisiaj już filmu, czyli po pierwszej części Piątku 13 z 1980 roku. No i się okazuje, że no niestety 666 jest widziane na głowie Damiena. Ma znamie. Ojciec Brennan, panie i panowie, również. Ten, o którym mówiłem wcześniej, również miał właśnie znamie 666. Co to oznacza? Ano ni mniej, ni więcej, tylko to, że był dotknięty przez diabła. Takie jest oficjalne tłumaczenie. Zaraz się pojawia nasza opiekunka, która rzeczywiście jest bardzo zwariowana, szalona. Jeżeli się przyjrzymy dokładnie, no ja wiem, że w tym momencie wiele rzeczy nie poruszyłem, ale są sceny na przykład, gdzie mamy pewne znaczenie. Na początku w jednym z biur był, jeżeli się można było przyjrzeć dokładnie, był odwrócony krzyż i takie inne rzeczy, no ale to my tego osobiście może nie widzimy, ale gdzieś tam podświadomie czujemy, że coś jest nie tak, coś w tym się rzeczywiście nie zgadza. Przypomnę tutaj, że ojciec Damiena jest ambasadorem Ameryki, no, na początku w Rzymie, więc rzeczywiście nie jest to jakiś tam zwykły Kowalski, to jest rzeczywiście dosyć poważna figura, poważna osoba, która no, ma kontakty w najwyższych władzach, panie i panowie. Ta prezydent i te sprawy. Wracając jeszcze do sceny, gdzie Lee Remick właśnie spadła z tej balustrady i wylądowała w szpitalu. Po tym, co się przydarzyło Ellen Burstyn przy okazji filmu Egzorcysta, Lee Remick stwierdziła, że ona nie chce, żeby brać udziału w takiej scenie. Spokojnie, dam ci więcej pieniądzurów. Nie chcę, dziękuję bardzo. Nie jestem zainteresowany, mam je w nosie, że tak powiem. No i stwierdzono, ok, to coś musimy wymyślić, więc praktycznie biorąc cała scena była nagrywana przez kaskaderkę, przez dublerkę, a kiedy tam właśnie widzimy, że ona spada na podłogę, no to ona tak naprawdę nie spada na podłogę, panie i panowie, tylko ona spadła na ścianę. Otóż ściana została ucharakteryzowana, udrapowana, powinienem rzec, jako podłoga, no więc po prostu ona tak jakby się opierała o ścianę i tak to jakoś wymyślono. Wygląda to wiarygodnie, teraz pewnie można by to zrobić inaczej, lepiej, może nie, ale zapewne ciekawiej.
Udało się to zrobić bardzo dobrze, a ja dziękuję wszystkim, bo już panie i panowie 100 osób dzisiaj było z nami. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli byliście z nami przez godzinę 30, przez 5 sekund, przez pół minuty. Jestem bardzo wszystkim za to wdzięczny. No i nie ma jej. I pani odłożyła łyżkę, czyli tak, siara. Ten film się niemalże kończy sceną, którą rozpoczyna się ostatnia wieczerza. Ale coś w tym wszystkim rzeczywiście jest. GB. Bo oczywiście teraz jesteśmy, panie i panowie, w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście auta, no to w tym filmie, kiedy oglądamy i widzimy taksówkarza w Fiacie 125P albo wozy, którą się poruszają policjanci i tak dalej, to rzeczywiście wygląda troszeczkę archaicznie. Te koguty, które po prostu auta wyglądają, jakby je mój syn zrobił z klocków Lego. No ale rzeczywiście 46 lat, panie i panowie, więc mnóstwo czasu, mnóstwo się oczywiście rzeczy przez ten okres zmieniło. A David Warner, czyli nasz fotoreporter, który stracił głowę, powiedział, że on nie będzie patrzył na tą scenę, bo no, jest dosyć realistycznie zrobiona. No my wiemy w tym momencie, że no, nie jest bardzo realistycznie, ale to już akurat, jak mówię, 46 lat, inne czasy, technologicznie to się bardzo wszystko pozmieniało, no ale on ponoć przez wiele, wiele lat po nakręceniu tej sceny odmówił. Stwierdził, że nie, dziękuję bardzo, nie będę się przyglądał, nie będę patrzył, bo wygląda to dosyć poważnie. Za poważnie, za dobrze. No niestety. No niestety. Tak, zgadza się, Pate, on wystąpił w filmie Krzyk 2, grał nauczyciela. Mowa oczywiście o Davidzie Warnerze. Teraz wam już, panie i panowie, mogę powiedzieć, zakończenie oryginalne, które było nakręcone, które było zaplanowane, było takie, że ojcu udaje się zabić Damiena, ale Damien, ojciec, oczywiście matka giną. Wszyscy giną. Przesłanie było takie, że zabiliśmy diaboła, no ale wytwórnia stwierdziła, nie no, teoretycznie diaboła nie można sprzątnąć, więc musimy zmienić. Równocześnie MPAA powiedziało, że nie, to trzeba zmienić, bo tu już nie samo przesłanie chodziło, ale fakt, że dzieciak ginie na ekranie i stwierdzono, ok, to trzeba to zmienić, trzeba rzeczywiście coś innego wymyśleć. I tutaj, panie i panowie, dostaniemy informację, no bo jak mówiłem wcześniej, ambasadorem był Robert Thorne, czyli postać grana przez Gregory Pecka. Opiekę nad dzieckiem, opiekę nad Damienem przejmie prezydent Stanów Zjednoczonych. I właśnie od tego miejsca rozpocznie się druga część. I kiedy kręcono już tą ostatnią scenę, kiedy to właśnie Damien się odwraca i uśmiecha, próbowano kilka razy i on w ogóle się nie uśmiechał. W ogóle nic z tych rzeczy. Więc Richard Donner podszedł do niego i mówi, wiesz co? Założę się, że się nie uśmiechniesz, bo na pewno się nie uśmiechniesz, a ja nie będę twoim przyjacielem, będę miał spokój. No i w tym momencie Damien się odwraca. Jest uśmiech, który my znamy, który my rzeczywiście kojarzymy. No i to było już zrobione celowo. No bo jak mówiłem wcześniej, chłopak, który tutaj występuje w roli Damiena, był wredotą, więc również i tej scenie nie uśmiechniesz się, co? Nie uśmiechniesz się, bo jak uśmiechniesz, będziemy przyjaciółmi. No i na to wszystko malutki
chłopczyk robi. I co, ja się nie uśmiechnę? Ja się nie uśmiechnę? Tutaj jest niby cytat z księgi Book of Revelation, ale oczywiście to było wymyślone, ponoć wymyślone, tak przynajmniej podaje IMDb, że rzeczywiście to jest nic więcej, tylko i wyłącznie wymyślona rzecz. Jest to tak przeczytane. Jeżeli znacie Biblię, to dokładnie wiecie, jak to jest. Jeżeli rzeczywiście był to cytat prawdziwy, to dajcie mi znać, panie i panowie. Dobrze, film się skończył i tutaj w tym momencie sobie zapauzuję, bo już Disney proponuje mi inne rzeczy do oglądania. I powiedzcie mi, jak się wam podoba ten film Omen? Jaką wy byście dali ocenę w skali 1-10, gdzie 1 to jest gniot, to jest totalny beznadziejny film, wiecie o co mi chodzi, a 10 to rzeczywiście film bardzo dobry, bardzo ciekawy, taki, który można spokojnie obejrzeć i polecić z czystym sumieniem. Jakie są wasze oceny tego filmu? Napiszcie mi, ja jestem bardzo ciekawy. Ja już sobie tutaj sprawdzę. Filmweb mówi, że jak najbardziej sprawdzić można ocenę znajomych, no to już sobie sprawdzę, co tutaj popisaliście. Różnie jest. Jest 6, 7, jest 4, 8 się pojawiają również, także bardzo mnie to, nawet 9, jest jedna osoba da 9, widzę jeszcze jakieś 10, Liber 9, także tutaj jest ładnie, jest dosyć fajnie i sensownie. Rafał z Galerii Horroru dał 8 i kilka osób też tutaj się, nawet jest 1, 10 od Lenoxa Louisa, panie i panowie. Ale ja nie będę Lenoxem Louisem, nie dam 10. Temu filmowi nie dam 10. Jarosław daje 9/10, Okiem Bagiennika 9/10, Lancel 8/10, Pate McFly 7/10. Ja dam, panie i panowie, 8/10. Według mnie, według Filmwebu jest to bardzo dobra ocena. Zgodzę się. Film bardzo fajnie straszy, ma klimat, utrzymuje rzeczywiście przez lata. Nie zastarzał się aż tak bardzo, mimo że technicznie pewnie wiele rzeczy można byłoby zmienić, poprawić. No chociażby scena obcięcia głowy. Widać, że to jest manekin. No, w pewien sposób dobrze, ale jak mówię, 46 lat temu to było, panie i panowie, całkowicie inaczej. Za klasykę dam wysokie 8/10, ale tylko dlatego, że jestem prawie tak stara, jak ten film, pisze Madame Perfumela. Przestań, Madame. Kobiety wiadomo, że mają wszystkie 21 lat, dziewczyny 18, panie i panowie. Za tydzień obejrzymy najprawdopodobniej Szczęki, także możecie się już przygotować swoją kopię, jeżeli jest dostępny, chociaż Szczęki to jest, mi się wydaje, Universal, więc możliwe, że nie ma dostępności na Disneyu, pewnie na Peacocku, a Peacock nie jest dostępny w Polsce, ale zobaczę, może jest dostępny na jakimś Netflixie, czy TVN Playerze, czy coś takiego, więc wtedy dam wam znać, przypnę. Będziecie sobie mogli spokojnie włączać. Jutro na drugim kanale będziemy rozmawiali z Jędrzejem Jezierskim, aktorem znanym z wielu seriali, a ostatnio pracującym przy okazji serialu Korona Królów, więc sobie pewnie pogadamy na temat tych rzeczy, a z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo, a my tutaj jak najbardziej widzimy się jak zawsze w sobotę o 21:30. Cześć!